Dobra, uwaga, bo to wchodzi już. Sorry. Idziesz? Stanę za tobą. Dobra, cześć kochani. Panowie, jest wideo. A panowie tak się patrzą, gdzie wy gadacie, do kogo? You will be in the TV. Yeah. Słuchajcie kochani, rozpoczynamy tego live'a naszego. Powoli do nas już płynie nasz pilot. Jest godzina, nie wiem, 17 z kawałkiem. W sumie macie tutaj na kamerze napisane, która jest godzina. I rozpoczynamy powolutku. Jak widzicie z kamery masztowej nasi załoganci tutaj powoli, nieśpiesznie ogarniają. Będziemy zaraz wywieszać odbijacze. No i czekamy na naszego pilota. Powiem wam, jest ekscytacja. Chcesz coś powiedzieć? No, ja już muszę chyba iść na burtę odbijacze, bo obawiam się, że z tej strony nie wiem, czy on będzie w stanie przyjść, bo tu jest deska i ona zakrywa to miejsce, gdzie możesz odpiąć reling, a tam jest otwarte i on chyba z tej strony będzie szedł. Więc muszę tam odbijacze wiesić. Dobra, więc zaraz kochani zobaczycie naszego pilota. Chyba nie widać tego z kamery masztowej, ale już dosłownie do nas płynie. Tutaj gdzie chłopaki stoją. On, wiesz co, będzie chyba płynął z tej strony. Z tej. No tak na 90%. Ale wiesz co, jemu to nie przeszkadza, on jest wysoko, on nie potrzebuje relinga. Słuchajcie, bardzo fajnie, że mamy 4 osoby, jeżeli chodzi o takie liny, odbijacze i tak dalej. Bo tak jak mówiłam wczoraj na live, my jesteśmy praktycznie bezużyteczni tutaj i no mogę w pełni wam tutaj nagrywać, komentować, nadawać. I teraz prawdopodobnie już z kamery masztowej będzie widać, jak do nas dobijają po naszej prawej stronie. Tak, to jest pan pilot. Ale ekscytacja! Słuchajcie, bliżej niż dalej już, naprawdę. Oj, widzicie? Dobija. Okej. No i teraz pilocik przeskoczy. W sumie nie wiem, na początku wbił nam się w burtę dziobem, a teraz chyba będzie kombinował bardziej, żeby się tak burta w burtę. Chciałam wam pokazać, był taki monochór, który tutaj stał przed nami i też miał te czerwone odbijacze, więc prawdopodobnie będą płynąć razem z nami. Okej, widzicie? Pytam się was, czy widzicie, a nawet nie wiem, czy ktoś w ogóle ogląda tego live'a teraz. Thank you, gracias! Hi, nice to meet you. Monika? My pleasure. Hans. Hans. Okej. Dobra, mamy pilota o imieniu Hans. Hans Zimmer po prostu nam się tutaj pojawił. Idę zobaczyć przy okazji do live'a, czy tutaj wszystko gra, bo nie wiadomo. O, jest Paweł JK999, wierny widz. Bardzo dziękujemy za przybycie. Wszystko tutaj chyba śmiga. Jak coś, to dajcie mi znać, czy słychać, widać, ale widzę, że kamera jest ok. Raczej nie powinno być tu żadnych problemów. Idę tutaj słuchać, co nam mówi pilot ciekawego. I kochani, powoli zaczynamy. Jest już u nas 17:08, tak? Dobrze widzę? Tak. Więc musicie się teraz przyzwyczaić do mojej gadaniny. Idziemy obczajać. Generalnie często jest tak, że ja w nerwach dużo gadam, więc jak komuś to będzie przeszkadzać, też proszę pisać. Yeah, only
No 3, but 2. Yeah. Okej, dwie łódki będą, Okej. my i tamta. O, nice, Syrena. nice, nice. Yeah. Syrena? Syrena? Yes. Sirena. You know Sirena? You know them? No. 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 Okay. When we are up there at the buoys, at the mooring buoys, do you want to be together on one buoy or you want to be separated? We got three. Yeah, I think separated, will be Yes, safer. yes, Will be safer. yes. See, yeah, we got three buoys up there. Okay, yeah. Okay. Wonderful. So good Because we cannot stand on anchor, only boys. buoys. Okay, no yeah, problem. yeah. No problem. We got a place where problem. specially designed for that, No problem. and we got three different buoys. No problem. Separate. No problem. Yeah. Nice. Dobra, panowie teraz, znaczy pan Hans zapytał się nas, czy chcemy być razem, czy osobno, jeżeli chodzi o tam przepłynięcie różnych rzeczy. Zdecydowaliśmy, że chcemy być niezależni, oddzielni, bo to chciałam powiedzieć po angielsku, separate. Ze względu na bezpieczeństwa chcemy być osobni, szczególnie, że mamy dużo załogantów, dużo pomocy, dużo par oczu w koło, to wiecie. 9 tons. Right now, 9 tons. Maybe 9.5, something like this. Okay. Okay, that's good to know. Yeah. Yeah, because they assigned that boat to be the main boat. Okay. Apparently, it's probably that they have enough engine and probably more weight. Probably. Yeah, because really is bigger and heavier. Yeah. Yeah. But I'll see. I'll check. Okay. I'll write the other captain to see. Okay, no problem. And No if problem. we can manage. We're gonna navigate towards the bridge over there. We're gonna pass over, and we get into Gatun locks. Okay. Okay. Have you done this before? No. No, It's the first time. First time. Okay, that's good that you have that. We are already knowledgeable on Yeah. this. One other thing, yes, when we get there, we were going to have to nest together, and we will have to tie stern bow Yeah. and then the springs Yes. to the other boat Yes. securely enough to advance as a one unit Yes. into the locks. Yes. Then we're going to get the messenger line from the wall. We're going to throw the messenger line. So if you have a window that you want to cover, you would have to do it because the monkey fist is hard. O, okej, With heavy. o, okej. To cover our solar panels. Okay. Certainly. Właśnie, a co z oknami? Maybe some window, yeah, we can Okay. cover some window with maybe with sap or with something. But most important is Panels. the panels. Yeah, we receive the monkey line. We tie it to the main lines, and then we walk for a bit with the monkey with the heaving line, Yeah. and then they pull it so they can put on the bits over Okay. there, Okay. and we are secure. Okay. Okay, No so problem. it's pretty simple, but we have to go steady in the middle. Okay. That's the No main problem. thing. One other thing, if you have an extra person, maybe you, just in case, for some reason, it's rarely happens, but sometimes the boat slide towards the wall, Okay. and we need to put a bumper, Yeah, Just fender. a fender. Yeah. Yeah. of course. I know you have fenders, but just in case, an extra one on her hands, just in case. Okay. No problem. One fender, we can, because we have 6 fenders from the agent, Yeah. and we have like dozen or more than dozen fenders of ours. So, Okay. No problem. Okay. So I can. Wiesz co, wydaje mi się, że lepiej nasze kule użyć. Kule i kule pewnie. No, lepiej kule. I tak kółek więcej. Im więcej, tym lepiej. Nie przeszkadza. Odwijasz nie przeszkadza. Dobra, to co, zakładamy wszystkie, czy? Wszystkie. No ja właśnie mam tutaj te. I jedna kula i jedna będzie jakby w gotowości. Nie? No to jej nie wiąż. Tak, jedna nie, jedna będzie w gotowości. Ja idę obczaić, czy tam wszystko jest ok. Tu kula jedna wisi, nie? Dobra, kochani, widzę już pierwsze komentarze. Paweł, Maris, Wsu, Janusz, Triatron, Marunia,
Marcin, Paweł, nie no super, bardzo dziękujemy, że jesteście. Naprawdę to jest niesamowite wsparcie. Jest trochę stresik, ale dajemy radę. Szczególnie, że powiem wam, nie wiem jakim cudem, jest u was już prawie, że pierwsza, nie, 12 chyba, po 12, a wy tutaj jesteście, więc wow, po prostu wow. Łzy wzruszenia. Dobra, wracamy, żeby nie gadać, tylko obczaję, co tu się dzieje. Pan Hans poprosił mnie, że w momencie, kiedy będziemy już w śluzach, to żebym była gotowa i jednym odbijaczem tutaj działała, pomagała, ewentualnie kiedy będziemy, jak on to jął, tak w niekontrolowany sposób zbliża się do ściany. Staruszek, dobrze zrozumiałam, że to będzie tak, że my na boi jesteśmy separate, ale w kanale jesteśmy razem, tak? W kanale jesteśmy razem, tak. Dobra, to ja wam źle powiedziałam, bo ja źle to chyba zrozumiałam z tego wszystkiego. Więc tak, czasem jest tak, że na jeziorze stoimy razem na boi, w sensie burta w burtę, kiedy bojek jest mało. Ale teraz, że ze względu na to, że część bojek jest wolnych, to my możemy pozwolić sobie na to, żeby być osobno na bojce, bez przywiązania w burtę z innym jachtem, a przepływając śluzy będziemy w burtę już z kimś. I z tego co zrozumiałam, tak, będziemy płynąć tylko z jednym jachtem. Tylko z jednym. Dobra, będziemy płynąć tylko z jednym jachtem. Jeżeli ktoś jest zaciekawiony co i jak, to ten jacht na Aisie nazywa się ponoć Syrena. Syrena. Jakoś w ten sposób jest to monochul, my go widzimy tutaj, gdzieś tam stoi. Więc on będzie z nami. Teraz staruszek będzie próbował w jakiś sposób zamocować. Już on pokazuje do kamery. O, w sumie widzicie, tutaj na rufie jestem. Takie oto, to są maty do ćwiczeń jogi czy coś w tym stylu. Jest to bardzo ważne ze względu na to, że w kanale, w śluzie będą rzucać tak zwane małpie ogony, coś takiego. Nie, tak zwane okej. My mamy na pokładzie grube liny. Te duże to dosyć Czekaj. Mamy na pokładzie duże, grube liny, chyba kilkudziestometrowe, które będą tymi głównymi linami. Ale teraz te liny muszą być z jednej strony przywiązane do naszego jachtu, a z drugiej strony, żeby je przywiązać do ścian śluz. I jak oni to robią? Rzucają nam takie cieniutkie linki, to są tak zwane pilot lines, czy jakoś coś takiego. Nie, oni to nazywają monkey tails. No dobra, nieważne, różne takie cieniutkie linki pilotowe i do tych cieniutkich linek przyczepiamy te grube liny i oni tymi cieniutkimi linkami wciągają te grube liny do siebie. Że one są z jednej strony przymocowane do naszych knak, a z drugiej strony będą przymocowane do śluzy, do ściany śluzy, nie? No więc ze względu na to, że te jakby cienkie linki mają takie bardzo twarde kulki przy sobie, żeby to rzucić bardziej precyzyjnie, no to musimy chronić nasze przede wszystkim panele słoneczne. No i tutaj pan Hans też nam powiedział, żeby spróbować zasłonić okna. Okna jak okna, ale najważniejsze są panele, więc będziemy kombinować teraz. Okna Wiesz to co, ja się podłóżka, trochę martwię, że tutaj mi się wyświetla komunikat, że jest słaba transmisja. Okay, can we put up the anchor? Yes, of course. Monika, No, jest? A, okej. Nawigację? Już. Muszę radio wyłączyć. Radio, dobra? Ja mówię wyłączyć radio, a to, że włącz radio. Ja mówię oczywiście o radiu, które... O nie, będzie głośno. Radio muzyczne, a staruszek mówi o radiu VHF. Dobra, radio muzyczne wyłączone, radio VHF włączone. Mam pilota, idziemy podnosić kotwicę. Słuchajcie, już naprawdę jest akcja taka, że szok. Dajcie mi znać, czy tam w tej transmisji wszystko jest ok. You want to say hello? Hello. Hola. No dobra, nasi ziomkowie. Powiem wam, że to teraz nasi tacy mieszkańcy jachtu, bo w sumie przez 2 dni z nami będą. A okej? Mamy taki naprawdę super hack.
który jest niesamowicie mocny, ciężki do naszych wąsów. Wiesz co, nie pomóc, ale trzeba już powoli myśleć nad... Okej. Słuchajcie, mamy taki hak właśnie na kotwicę, w sumie na łańcuch kotwiczny i trzeba powoli myśleć o knadze. Jakiej knadze? Co ja gadam? O szekli. Brudne te wąsy. Na szekle po prostu, jeżeli chodzi o boje. Ale piszczy. Ej, no serio, nigdy tak nie piszczało. Teraz jak nagrywam live'a, to piszczy. O, idzie błoto. O, jakie błoto. Powiem wam, tak się w błoto wgryzła. Jest, tam 0. Musimy ją chyba wyrwać, jest taka w błocie, w tym mule. Spróbuj do przodu. Zero. Jak Hans Zimmer, to Hans Zimmer. We are free! O matko, jaka brudna. Może trochę ją w wodzie zostawię, chociaż powiem wam, że ten muł jest taki ala tłusty, że to tak szybko nie zejdzie. Dobra, wciągamy, ale syf. Uhuhu. Dobra, zeschnie, pewnie to odpadnie, ale trzeba tutaj to... Powiem ci, że mam takie nóżki w błocie, że nie wiem, czy wejść na pokład. Mam nóżki w błocie. Dobra, muszę poczekać, aż tutaj staruszek mi poda wodę, bo nie chcę po prostu brudzić całego pokładu. Nie po to, bo go szorowałam. Dzięki. Starczy tyle czy nie? Dzięki. Idziesz? Trzymaj. Idziesz stąd? Czekaj, potrzymaj. Dziękuję. Już sobie poradzę. Dobra? No. Ja idę.
Dobra, może jeszcze trochę tutaj. Tak, jako tako. No problem. So we can, yeah, You can cover the windows and... yeah, we can go. Slow? relax. Slow or no? Slow. Okay. Chcesz być na harmonika? Wiesz co, no mogę, tylko muszę wiadro. Ja będę... Hold on. Sorry, Hans. Be careful, be careful. Leciałam mu w ramiona. Oh my god. Tak, kochani, ten Serena będzie z nami płynął. Jeżeli chodzi o Dawidowskich, to tak, u mnie na profilu instagramowym i facebookowym pojawiło się nawet zdjęcie wspólne, także mieliśmy coś ze sobą wspólnego. O, ktoś właśnie napisał, że było zdjęcie. 20 osób, ej, no serio, super, że jesteście, naprawdę. I co? No właśnie szkoda, że trochę jest już późno w tej Polsce, no ale nie mamy na to wpływu, no. My nie ustalaliśmy terminu przepłynięcia kanału. No idę. Tylko... What is your treatment? Sorry? Like six, after a little bit above 6, something that it's okay? So 6 perfect. is okay. Yeah, it's even more than we need. Okay. 6? 'Cause we have enough time. A powiedz mi, gdzie mam płynąć? Mam płynąć za tym monokulem? Sirena, za Sirena? Sirena, tu masz. Okej, okej. We have the locks ready about quarter to 7. The locks will be ready. Dobra, kochani, morska puma za sterem. Yeah. Przy kanale Time, panamskim. quarter to 7. Yeah. Okay, so we have, this is not the correct time because it's Caribbean. It's 2 hours higher. Możemy to zmienić, jak chcesz. Okay, quarter to Quarter to 7. okay. Wiesz co, ja tak... A gdzie To ty mamy idziesz? jeszcze ponad godzinę. A gdzie ty idziesz? Ja będę powoli zakrywał panele, dobra? Ja bym chciała ci pomóc. You speak English too? Yes, a little bit. Good. Yeah, I was telling Matt that we have the locks at 6:45, Okej, okej. and we can take it easy. It's Slower or it's no, okay? we're good. We're Okay. good. Yeah, we have to go with Serena. So Okay, no as problem. long as when we catch up with Serena, we go with them. Yeah, go slow, Oh, go okay, slower. okay, understand. Sirena goes 3.5 knots, so... they Dobra, are- słuchajcie, musimy dogonić Syrenę, tak jak tam ktoś w komentarzu napisał, na Marine Traffic ich widać. No, są dosłownie przed nami. Tutaj pan Hans się dziwi, czemu jak gadam sama do siebie. Też się nie czuję z tym jakoś super komfortowo, ale chcę wam tutaj cały czas opisywać sytuację. Więc teraz przepływamy obok pana Hipka po lewej stronie. Jest to ogromny jakiś taki tankowiec. On chyba jest tylko po to, żeby przewozić jakieś takie ciecze, pewnie głównie jakieś paliwo. Nie wiem, nie znam się na tym. Więc jak dogonimy już Syrenkę, to zwalniamy i płyniemy razem z nimi. Oni z tego co widzę płyną teraz 3,5 węzła, 3,5 węzła. No to my płyniemy 6, no to powinniśmy ich za jakiś czas dogonić. Nie pomaga, a nie mam jak ci pomóc. Monika, spokojnie, sobie poradzi. Tu jest skup się na sterowaniu. I tak mi nie pomoże, bo tu trzeba, wiesz, chodzić na te banale i tak dalej. Wiecie co, myślałam, że ja będę miała tak super komfortową sytuację. I'm speak to YouTube. Komfortową sytuację. Nie mogę z tego sobie. Komfortową sytuację, że będę mogła jeszcze nagrywać kamerą tutaj, bo chciałam zrobić odcinek z tego, ale chyba nie ma szans. Nie ma szans chyba. Więc będę musiała jakoś skleić obraz z kamer i chyba offa jakiegoś podłożyć.
ale płynie, widzicie teraz z dziobu taki wielki statek, jakiś taki, nie wiem, może też jakiś tankowiec. No kontenerów chyba nie ma, chyba że płynie na pusto. Przecież statki, powiem wam naprawdę, one rzadko kiedy na pusto pływają. Liczy się pieniądz. Southern will be coming from the breakwater, speed 45. Breakwater time 105 feet. There's one harbor movement. Pilot will be separated shortly and Może pomóż. Zapytaj o pomoc Richard? Może Richarda zapytaj. Okej. What's your name again? Monika. Monica. Last name? Monika Witecka. Jessica? Yes. That's good. Jest okej? Żebyś nie wpadł mi pod silniki. Zwierzak. Comando, nosotros nos vamos a amarrar de este lado al estribor del otro bote, para que ustedes sepan que este es el lado que hay que preparar con las sogas y los fenders. ¿Sí? I just told them that we're gonna be tied up to that boat on this side. On this side? Our port to their starboard. Okej. Dobra, właśnie tutaj Hans powiedział, że będziemy wiązać się do syrenki naszą lewą stroną, lewą burtą. Sorry, że ja nie widzę, co się dzieje tam na czacie, ale muszę się tutaj, że tak powiem, trochę skupić i reagować, co nasz pilot mówi. I przy okazji patrzcie, co staruszek robi, bo jak padnie mi pod silnik, to będzie nas 6. Co ty robisz? O matko. Powiem wam, jest lekki stresik, ale ze względu na to, że jest tyle ludzi na pokładzie, naprawdę, i no, ludzi takich wykwalifikowanych, to jest mniejszy stres, naprawdę. Dużo to pomaga psychicznie, że jest ktoś, kto zajmuje się tym codziennie, bo tak jak pytaliśmy się chłopaków, ile razy dziennie pływają kanał, no to tak wychodzi im 2-3 razy w tygodniu, więc naprawdę są to osoby, które dla nich to jest takie codzienność, wręcz bym powiedziała. Szczególnie, że zwykle jedno przepłynięcie trwa 24, więc oni praktycznie non-stop są na jakiejś łódce. I z jednej strony to było bardzo widać, bo byli bardzo tacy jak u siebie w domu. Weszli, po prostu porozstawiali swoje rzeczy, od razu się poczuli jak u siebie i super. I nie było jakiejś takiej niekomfortowej sytuacji. Hey Matt, I was telling Monica and the guys that we're gonna tie our port to their starboard. Okay, no problem. So this side. Yeah, this side. Okay. Should I prepare lines? I told them, but you can tell them whenever you're ready for them to do it. You know? You're the skipper right here. I already told them that they have to prepare the side. Because they are self-pilot. Yeah. So you have communication. We communicate. Yes, we Okay. already. I prepare just for It's- safety to have another lines. If they don't have, I will have. Will do. It's short lines because both to both. Yeah. Short That's right. Czekaj. Co? Czy ja mam dobić do nich? Tak, ale masz odbijacze. Dobra, jeżeli ktoś nie oglądał Q&A, to ja się do tego nie nadaję. Generalnie nienawidzę żadnych manewrów, żadnych dobijania, żadnego dobijania, żadnego jakiegoś tankowania, mariny w ogóle. Nie cierpię żadnych manewrów. Ja się czuję najlepiej pod żaglami i po prostu mam ja dobijać do syrenki. Nie módlcie się za mnie teraz, jeśli Kugara, tylko módlcie się za syrenkę. Jedyne co mnie... Translate, this is South 28 Delta. Do you copy?
Jedyne co mnie pociesza to fakt, że nie ma w komentarzach hejterów i ich nie zapraszajmy tutaj. Transit, South 28 Delta, do you copy? Okay, I want to report that we have some jet skis right here around in the flats. Right in the flats, we have some jet ski activity. I don't think that's permitted. Pan teraz zgłasza, że mamy skutery wodne w koło i że to nie jest odpowiednio. Thank you, over. Nie chcemy tutaj skuterów. Nie wiem, czy w kamerze dziobowej już widać tak dobrze dość syrenkę, jest dosłownie przed nami. Wyróżnia ją to, że ma czerwone odbijacze, tak jak i my. I w sumie chyba ani jednej innej żaglówki tam nie ma, więc jest ok. Wiesz co, ja nie wiem, czy ja tak naprawdę chcę dobijać do tej syrenki. Wiecie co, staruszek zawsze mówi, że jest dużo czasu. Zawsze. A dziwnym trafem ma takie ruchy, jakby mu się ogień pod stopami palił. Ale jak to mówi hiszpańskie przysłowie, que sera, czyli co ma być, to będzie. O, właśnie! Właśnie gościu powiedział mu, że jakby oni są od tego, żeby to robić. I żeby tutaj staruszek się nie przemęczał, że tak to powiem. Wiesz co, może po prostu powiedz im, co trzeba robić. Oni to... No tak, no wiedzą na pewno co. No, robią to praktycznie codziennie. Jak widać z masztu, tutaj panowie sobie się nieźle relaksują. Oni myślą, że wy ich nie widzicie, bo są tylko niby dwie kamery, ale oni jeszcze nie wiedzą, że jest masztowa kamera. Dobra, syrenka mi powoli zwiewa w prawo. Ja to najchętniej bym dała pełen gaz i goniła i jeszcze szybciej, ale pan Hans powiedział, że nie, że tak jak płyniemy jest ok. Tutaj widzicie staruszka. Właśnie próbuje nałożyć te maty na panele, żeby nam się nie zbiły, ale może być to trudne, bo wiatr mamy idealnie z burty. Półwiatr jest idealny. W sumie żaden wiatr nie byłby pomocny, a teraz mamy 13 węzłów z boku. Więc tak trochę średnio to się prezentuje. Perfecto, gracias. Está transitando. Sí, pero yo no soy pulpo. Wiecie co, po tylu tygodniach w Panamie trochę ogarniam ten hiszpański, ale nie chcę się skompromitować, ale coś między tam wierszami ogarniam. No. En esa parte, ¿no? Entonces,
Los otros compañeros sí son como más activos. Sí. Ya conocemos ya más o menos acabado, así que ya. Excelente. ¿Ustedes de qué agencia son? Stanley. Stanley. Excelente. Ese es el barco de nosotros, ¿eh? Ajá. Él nos va a pasar, ellos entran y después vamos nosotros. Pero la cruz Między dice que wierszami está como zrozumiałam, że za nami para płynie 6:45 ogromny statek, por ahí. który jest już na torze i rzeczywiście jest już na torze, a my dopiero wbijamy się na tor, no ale pilot pilotem i ja tam nie będę jakoś ingerować za bardzo, on wie co robi. Tym bardziej, że cały czas jest na komunikacji radiowej, no i cały czas gonimy syrenkę. So Matt, O, be careful! is Lewandowski finally retiring? I don't know because I'm not interested in football. Football is not my sport. No? I know most of the Polish people. Ale tak, jest na emeryturze już, znaczy chyba tak słyszałam coś. Yeah, Monica said confirmed that he. Yes, he's yes. retiring? Jest. Yeah? That's what I heard this morning. Okay. Que dice que Lewandowski se retira. Nie wiem kochani, ale chyba Lewandowski Dice que ya właśnie no va más przeszedł con el na, Barça. na emeryturę. No chyba coś takiego było, że on tam jakimś busem, wielkim Pero se autokarem jeździł po retiran mieście, varios, chyba se to retiran właśnie. los grandes, todos los grandes. All the big stars from football are retiring this year. Messi, O, Everyone at some właśnie point- mówi, że największe legendy piłki nożnej odchodzą w tym roku na emeryturę. Yeah, all of the big Łącznie ones. z Lewandowskim. Lewandowski w Panamie, nawet słynny. W sumie słynny na całym świecie chyba. Naprawdę niesamowity dorobek ma, jeżeli chodzi o futbol. Syrenko, wracaj do nas. You follow soccer, football? No, No? no. No? Dobra. Nie wiem, czy wy widzicie, ale po naszej prawej stronie mijamy teraz czerwoną, wielką boję wejściową i aktualnie jesteśmy na South torze. 28 Delta in the channel. Właśnie pan nadał na radiu, że właśnie wleźliśmy w kanał. Dobra, i płyniemy sobie tak z boczku, nie przeszkadzając nikomu, chociaż kanał jest pusty, tak jak widzicie, poza naszą syrenką. Ale nie wiem, czy my będziemy się wiązać w kanale, czy co, bo tak trochę mi się... W śluzie. A, to my mamy mnóstwo We will czasu. try each other when we are already at the gate. Or now? At the gate. A little bit before. Before. Okej, Yeah, okej. just a bit before the gates. Dobra, więc to będzie... What he told me that is that we should pass them our main lines from the stern and the bow with the loop, already with the loop main. Okay. And they're gonna send us the strings. Okay. So that's gonna work. Dobra, wiatr mamy prawie że idealnie od rufy. I pan powiedział, że będziemy się wiązać z nimi nieco przed śluzami, więc jak na razie płyniemy sobie solo. Did you go to San Blas and Bocas? San Blas? Yeah? No. You didn't no. go? No. Bocas? Bocas? Bocas del Toro. No. No? No. You should have. It's paradise. I heard it. Słuchajcie, ja może nie wiem, pewnie po mnie widać, jestem strasznie zestresowana, a szczególnie jak mój mózg ma przetwarzać inny język na inny język, to już w ogóle. Więc nie za bardzo chcę tutaj z panem wchodzić w jakieś szersze pogawędki. Wiem, że on by chciał, ale ja nie za bardzo. Bo ja jestem, znaczy no nie wiem, mam może jakieś takie ADHD w głowie, że nie za muszę skupić się tak na prowadzeniu, na rozmowie, jeszcze podsłuchuję jego radio, patrzę cały czas na staruszka, co on robi i jeszcze rozmowa w innym języku, nie wchodzi w grę już za dużo.
ale się cieszę, naprawdę, mimo wszystko się cieszę. I powiem Wam, naprawdę będziemy zaraz... Boat over there. He's gonna go first. Okay, we need to pass him. He's gonna pass us. He's gonna pass us, and he's gonna go in first. Okej, teraz Pan powiedział, że statek za nami ma pierwszeństwo, So he więc... will be Nie wiem. in the gate, with us at the same moment. Yeah. Okay. O, i że będzie z nami w śluzie, także nasz przyjaciel następne kilkanaście godzin. Wiem, zrozumiałam. Tylko jak na razie nie mam wpływu, bo płynę za Sarenką. Ręka. Widzisz? Leśnik zeszedł za ręką. Znaczy z Syrenką. Syrenka. No nie jest Syrenka, ale No nie, Syren. Nie. Nie, to nie jest to samo. Syrenka i Syrenka to jest to samo. Powiedziałabym na głos, co tutaj co mój ławeczkowy ziomek ogląda, ale ta aplikacja randkowa jest znana chyba na całym świecie, więc pominę. O, Matyldo. Jest good? Yeah. He's good. Everything good. So before you got here to Panama, where were you coming from? What country? From British Virgin Islands. Oh, okay. And how was it over there? Beautiful. The best island on the whole Caribbean. Oh yeah, Yeah. Beautiful. Virgin Islands. Yeah. Amazing. Did you go under? Did you scuba or snorkel? Just free diving. Free Free diving. diving, yes. But it's beautiful. A lot turtles, sharks, What kind of sharks? reef sharks. The white tip. The white tip. Jak to się mówi? Reef shark. No, it was nurse shark. A, Nair shark. Yeah. With Okay. black fin. Yeah. I've gone under scuba diving, and I've seen the white tip shark. You know the ones that have the little white tip? Yeah, yeah, the white tip and black tip. Yeah. Which one is more dangerous? I don't know. I just saw him from a distance. You know. Ah, okay. I didn't mess with them. They are very popular on reefs. Yeah. 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 W ogóle wam teraz powiem tak, ten pan, który idzie w czapeczce, to jest tata tego fioletowego. Tak to wygląda. Ten pan, co siedzi obok masztu, to jest ich przyjaciel, jakby całej rodziny. A ten pan, który siedzi z nami tutaj w kokpicie, tutaj przy stoliku, to jest... W ogóle to jest cała rodzina. Ja bym mogła wam tu powiedzieć całą genealogię, ale może to jest bez sensu. Ale normalnie cała rodzina się tutaj zebrała. I niesamowite, taki mają... Está tratando de proteger los Rodzinny paneles biznesik. solares para cuando tiran la línea no le vaya a afectar las celdas. Sí. Protecta de Salares. Normalmente siempre nosotros le decimos que tirar la línea adelante, pero sí por seguridad. Sí, él está tratando de cubrir eso y dice que quiere cubrir una ventana también. ¿Qué hay aquí? Pan tutaj do jedzonka, nie tam do roboty, jedzonko. I jak ci tam idzie? Jak ci idzie? Nie myślisz, że ja muszę już troszkę zwalniać? Jak będziesz za syreną, to możesz zwolnić, ale jeszcze jesteś trochę zaafogana, to możesz się podnieść. Dobra, zobaczmy, ile w ogóle Syrena płynie. Czy ona nie płynie trochę czy nie zwolniła? Nie, nawet przyspieszyła. 4 węzły niby płyną. Chipsy najważniejsze. Oj, chciałabym mieć teraz trochę takiego Le luzu. puedes decir también como vamos a trabajar todo de nosotros, dile que nosotros la sujetamos con la mano y que podemos estar pendientes con eso para que él no la tenga ahí fija, ¿sí? Porque nada más es una sola tirada. Claro. ¿Entiendes? Nosotros la colocamos aquí y estamos pendientes con la línea para que él no tenga tanto, si quiere, no si desea. Ale co już, jak ci idzie? Jesteś na jakim etapie? Końcowym, czy jak? Jesteś na etapie końcowym, czy jak? If you want, they could hold it for you. Tak, zróbcie tak. Si. Okay. Okay, anyway, I will try to pull some lines because I already started, so I think it's not a problem for me to finish it. Okay. So you will help me with keeping, but also there will be some lines, okay? So the lines Nie spodziewałam się, że będę kapitanem dzisiejszej akcji.
Wy już pewnie bardzo ładnie widzicie syrenkę. I za nami pewnie już powoli widzicie od rufy, jak będzie nas mijał bydlak. I on będzie płynął razem z nami w śluzie, ale musi nas minąć, bo my będziemy jakby stać za jego rufą. Po prostu pewnie dla jakiegoś tam bezpieczeństwa. To wszystko jest jako tako przemyślane. O, nie wiem czy widzicie, ale na tej bojce przed nami, tej czerwonej, jest pelikan chyba siedzi. Pelikan? Pelikan? Yeah. No tak, pelikan. Pan, Chcesz aparat? tak, aparat jeszcze mi daje. Nie mam czasu na takie rzeczy. Ale słuchajcie, no właśnie, widzicie, pelikan siedzi, no. Nie, może go widzieliście. Mam nadzieję, że tak. Tutaj? No zobacz jaki ładny. A, Wow. pięknie, pokazał piórka. Huge birds. Wielki bydlak. Oczywiście siedzi na panelu słonecznym, żeby sobie nakitosić tam. Ma tyle miejsca, ale on wybrał panel słoneczny. Z tego miejsca ma najlepszy, wiesz, najlepszy widok. So when you go across the ocean, how many hours is your watch? It depends on the conditions. 6 hours? Patrzcie jakie bydle. Mater. Eee, 3 hours? Monika, Co? powiedz, jak idziemy przez ocean? Byle się... Because I guess you have to take turns, right? Pamiętaj, że jesteś na live. Not really, not really, Not really. not really. He leaves you all the work. No. No. Actually, Wow. we sleep most of the time. Ej, super ten statek. No, I'm kidding. We have ice alarm. Wow. If Ale we go jazda. fast, usually it is like you check everything. Powiem wam tylko z ciekawości, że ten statek ma 200 metrów długości i szerokość 30. Yeah. And then you I płynie 10 węzłów. alarm wakes you up. You check again. So like every 45 minutes. Ale you robi go taką maybe 1 wielką hour. falę, If you go really przebijając slow, się przez if wodę. the wind is weak, Wow. you can sleep even 2 hours because Okay. the boat moves very slowly. Okay. You know, we don't have watches like you are all the time stand up. Okay. Usually it's like solo sailors who do this. You know. And you have an automatic pilot. Yes, of course, automatic pilot, but you need to watch if there are any traffic. There's any traffic. Right. Atlantic Ej, słuchajcie, ja was steruję w kanale easy panamskim. that we could set up autopilot Nie dochodzi to on do mnie Cabo jeszcze. Verde. W ogóle mijam teraz Go to sleep for 18 200-metrowy days and statek. watch, Znaczy on mnie wake mija. up at, Barbados. Oh, wow. No ship at all, anything, just emptiness. Wow. Yeah, maybe 2 ships we saw in the distance, very far away. Incredible, huh? Yeah, empty space. Here, between BVI and Panama, it was more traffic, bigger traffic. Yeah. Okay, slower or Slow is... down a bit, please. Mateusz, Co? zobacz. Wiesz co, Właśnie się zorientowaliśmy, że nie mamy w ogóle żadnych instrumentów. Nie mamy głębokości, wiatru, dosłownie nie mamy nic na instrumentach. Nie wiem o co chodzi. wyłączę nawigację, dobra? No, staruszek musi wyłączyć. Sorry, że ja do niego czasem mówię po imieniu, ale my tak czasem mamy, że po prostu zwracamy się po imieniu ze względu na tyle, na taką ilość osób, to po prostu lepiej, szybciej reaguje. Tak z doświadczenia zauważyłam. Sometimes it happens. Dobra, It's it's just okay. electronic. Sometimes it Ale loses pierwszy signal. raz, it's the first time. Actually it happens, but very, very rarely. Yeah. That it loses the connection from the instrument. You Ale need to może, turn it off może and- tak podłączyliśmy kamerę. Nie. Gdyby było coś źle, to by było Nie, lepiej. no wiem, ja się To śmieję. się zdarzało. Akcept. Dobra, jak ci tam idzie? Dobrze, już mam prawie połowę. Połowę? Ja bym chętnie zobaczyła, co tam się dzieje w tym telefonie. Ale... Dobra, teraz powinniście chyba widzieć na kamerze dziobowej ten statek. Xantos. Are you doing a report or something? Are you doing a report? Nie, it's just live on YouTube. Oh. Yes. Okay. We have a camera here? You have a YouTube channel? Yes. Yeah. Yes. Okay.
you let me know which one it is so I can look it up Oh, no problem, no in the problem. future. Yeah, thank you Yeah. very much. Faster or is okay? A little bit. As I said, there's no rush Okay, because he has to go inside the locks first. The big ship, okay. he has to slow down when he gets to the locks over there, and then he's going to be tying up to the locomotives. Locomotive, okay. Yeah, on the sides there are locomotives Understand. to keep him steady in the middle, and then he starts going in slowly, and then we go in. See, we have to wait for him. Okay. Zobaczcie w ogóle, że nami praktycznie nie kołysze, a ta łódka Syrenka no, miała takie momenty ostrego zawahania. Pewnie trochę też przez tego Xantosa, co płynie. I teraz pan wytłumaczył, że on najpierw musi się podłączyć pod lokomotywy i dopiero my wtedy powolutku będziemy mogli sobie dobijać i podnosić się. Czyli no wypełniać śluzę wodą. Z tego co wiemy, to w ostatecznym momencie podnoszenia w tych śluzach będziemy nad wodą 30 metrów. Sorry. 30 metrów, to jest naprawdę wow, bardzo wysoko. No ale nie można powiedzieć, że morska puma zrobi się górską pumą. Hey, Monica. Yeah? They brought the rice. What? They brought the rice. Rice? Rice. Yes. 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 Did you eat already? No, Not yet. no. But Oh. it's food for you. For all. All. But I Ah. thought you had eaten already. No, No. no. Not yet. I'm not hungry. Oh, I will be in half an hour. Okay. I'll be hungry. We have a lot of food. You do? Yes, we have fruits. What do you want? Eggs, Water. water? Yeah, you got water? Yes, it's Please. here. Where? Can you take this? There is. Here, yeah. Thank you. Actually, yeah, this is the life handlers and this is. It's your water. Okay. But then this I is- want- Can I have this one? Yes, no problem. Take this. Yeah. You bought it? I paid for it, but the agent gave it to me. Okay. I'll take one of these. It's a lot I easier. think no problem, yeah. A on powiedział, że to jest wszystko nasze w ogóle. Bo my za to zapłaciliśmy, więc powiedział, że to jest wszystko nasze. Okay. Do you want ice or something? No. Maybe coffee, tea? No, thanks. Okay. Thanks. I'm good. Apple or cook here. I will after I eat the baked rice. muffins. After the rice, I'll have a little okay. dessert. Okay. Yeah. I baked the muffins. You did. Yes. What's on top? It's a very good. What's on top of the muffins? No liquor. Is that No, nuts? it's apple and kruszonka. Nie wiem jak to powiedzieć Apple. kruszonka. Apple and Some kind of. Crust? I don't know how to translate it. yeah, I don't know. It's like when you kruszonka z chleba czy z czego? Z mąki, masła When you take flour and the butter Yeah. you connect it is and you on the top. yeah something like Okay. that. It's But like- you are allergic? No, no, Ah, it's no no. problem. No. I'm good. I just need to lose some weight. Ah, okay. Like me. See, I'm 173 pounds. Oh, And in kilo I is. should be 163, and I'm But in kilo is. I'm like 79 kilos, 79. and I Mhm. should be like maybe 75. But you look good. Yeah, but I'm overweight. I'm overweight a little bit. Okay. See, I used to weigh 150 pounds before, So in kilo? and I have gained like 20 pounds, like 10. I gained like 10 kilos. Oh. See what I mean? Understand. I used to practice a sport. I used to practice a sport that we paddle here in the canal, Like kayak or like something? kayak. Uh-huh. Yeah, but it's 4 of us in one of the kayaks. Mhm. I used to practice that, and I was a lot lighter back then. But now you don't have time or what?
I do other sports. I play tennis. Like tennis. Ah, tennis. I play tennis. I run a little bit. I go to the gym and I skate. You're living on Colon, on Panama? Panama. Panama. Right. In the city. But you are from From here. Panama? From Panama. I was born in Panama. Okay. But as I was telling Matt, my grandfather was from Switzerland. Ooh, From the German part of Switzerland. wow. That's why my name is Hans Zolberger. Yeah, understand now. Yeah, Okay. yeah. understand. I don't have a typical name from here. Yes, yes, Yeah. yes. But typical name here is what? Carlos Gonzalez, Carlos Gonzalez. Okay. Jose Rodriguez. Okay. That would be a typical name right here. Rzeczywiście, no. Yeah, Yeah, very. yeah. W sumie chyba rzeczywiście w tych takich hiszpańskich, nie wiem jak to powiedzieć, dramach to jest zawsze jakiś Carlos Gonzalez. Diego. Diego, o tak. Diego. Diego. Albo jakiś tam Richardo czy coś takiego, nie? Try to keep up a little bit closer to him, please. A, okej. Yeah. Słuchajcie, to jakaś pokawędka, zgubiliśmy syrenkę. And a little bit closer Okej, no problem. to the red. Okej. No i słuchajcie, też jest taka sytuacja, nie wiem czy widzicie to z dziobu, jak już tam piloci podpłynęli pod tego dużego, pod ten duży statek. Już go pewnie tam ogarnęli, złapali i teraz będą go, że tak powiem, wpychać do tego kanału, do tych śluz. A jak ty tam? No dobrą metodę. Dobra, żarty się skończyły, słuchajcie, muszę się tutaj skupić, bo ja tutaj zagadam o jakiś Carlos Gonzalez, a tutaj nam uciekła syrenka. Widzicie, dlatego mówię, że ciężko mi się skupić na angielskim, bo jedna rzecz i już tak trochę ucieka mi druga, nie? Jestem dobra, jak się mam skupić na czymś jednym, tak jak staruszek, dokładnie tak jak staruszek. Jak się skupię na czymś, to świata poza tym nie ma, nie? Wiecie o co chodzi. Szkoda, że już się powoli ciemno robi, no ale tak musi być. Tak, jeżeli chodzi o Was, to tak jak wczoraj było na live, no nieźle to oświetla. Tym bardziej, że kanał sam w sobie jest bardzo dobrze oświetlony, naprawdę widać z daleka łunę taką ogromną. I teraz w ogóle widzicie most, który był na miniaturce z pierwszego dnia w Panamie. W tym filmie przejeżdżaliśmy tym mostem. W sumie mając serwis prawie, no chyba 2 tygodnie to było, to codziennie przejeżdżaliśmy tym mostem, bo w sumie sama marina w sobie nie ma dosłownie nic poza boatyardem i właśnie tą mariną, więc trzeba przejechać jakieś 20 km do Colon i właśnie, no właśnie po to jest ten most, taki łączący. I codziennie nim przejeżdżaliśmy, nawet czasem kilka razy dziennie. O, to jakieś takie prądy, powiem wam, są. Niezłe. What is that? Is you? That's me. Wow. I'm the beast. Big. See? Beautiful. Is your wife? No, No? that's a 15-year-old girl. Oh, Yeah. wow. The thing is, I had to do the beast because nobody else wanted to do it. Ah, okay. See, that's an academy mostly for kids, and my daughters were in the academy, and they are no longer in the academy. But I know the instructor, and she asked me to play the beast.
Oh, you're good dad. because the guys don't want to do it. The guys say that's for fags, that's for queers. So I didn't think so. I just did it So you have daughters? Yes? too. 2 daughters. Yeah. Nice. Rany, nie wiem czy widzicie co robi staruszek, ale on naprawdę... Jak ci tam? Na jakim jesteś etapie? Nie wiem, czy widać to z dziobu, ale teraz będą się 2 bydlaki mijać. Ten nasz co nas wyprzedzał, a drugi w drugą stronę. Niesamowity widok, naprawdę. Dzieje się tutaj, dzieje. See how slim I was? I was slimmer before. Wow! Yeah. Ale jesteś na jakim etapie? Już kończysz? Dwie trzecie, 3/4 praktycznie. Richard, can you give me my phone? Yes, here. On the table. On the table. Thank you very much. Thank you very much. Gracias. This is when I used to paddle. This is the kayak Wow, wahoo. that we paddled before. See, I was slimmer before. Wahoo is kind of pescado? It's a fish. Fish. Mhm. It's a fish. Dobra, chciałam zobaczyć, co tam się u Was dzieje. Trochę Wami tam trzęsie. O, ktoś nazwał mnie Pumcią. Jak miło. No, pan pilot jest bardzo sympatyczny, nie będę mówić, że nie. Syrenka wytrzyma dobijanie. No, powinna. Powiem Wam szczerze, że na tyle różnych akcji, co mieliśmy z innymi statkami, innymi łódkami, które w nas wbiły, a były takie sytuacje, z tego co tak na szybko pamiętam, to dobre 3. Raz kuter rybacki na Capo Verde, 2 razy w tej samej marinie na Teneryfie. Jeden gościu wypływając, w ogóle ja nie wiem jak on to zrobił, ale wypływając z swojego miejsca postojowego, nas wtedy na łódce nie było. Oczywiście był pod wpływem, no niestety, alkoholu i wypływając ze swojego miejsca postojowego w ogóle my staliśmy jakby nie na wejściu, tylko w głąb, a on był bliżej wejścia i no jak to pod wpływem alkoholu chyba mu się strony pomyliły czy coś i wpłynął jakby w głąb tej mariny i uderzył nas swoją kotwicą w naszą burtę po stronie prawej, tak dobrze mówię? I my zupełnie nie mieliśmy w ogóle pojęcia, że taka sytuacja miała miejsce. No ale na szczęście mieliśmy tam naszego takiego przyjaciela, który stał no, kilka łódek dalej, miał na imię Alex, no pewnie dalej ma na imię Alex. I tak się z nim zaprzyjaźniliśmy i on właśnie nam mówił, że była taka sytuacja i idźcie, zobaczcie. No i rzeczywiście było tam takie lekkie wgłębienie, ale na to, co mówił nam Alex, to my się spodziewaliśmy tam, że tam będzie, nie wiem, jakieś kurczę dziura czy coś, ale nie, w ogóle. Druga sytuacja była taka, że staliśmy już longside'em, też w tej samej marinie i nagle tak się patrzę i jakiś katamaran płynie i nagle tak patrzę przez okno, że oni są bliżej niż powinni być i już w momencie, kiedy wybiegliśmy na pokład, to niestety uderzyli nas bodajże chyba w rufę wtedy. Oni uderzyli dziobem w naszą rufę
I powiem wam, oni mieli naprawdę tam dość niezłe takie zniszczenia. To była chyba katana, ale też nie pamiętam dokładnie, musiałabym się staruszka zapytać. I no wyglądało to tak średnio. Oni w ogóle zgubili kotwicę, więc musieli wpłynąć na szybko do mariny, bo nie mieli innej możliwości. Znaczy zgubili, po prostu był bardzo silny wiatr i stali gdzieś tam w zatoce, gdzie wiatr dochodził do, nie wiem, 40-50 węzłów. No i tak się stało nieszczęśliwie, że tę kotwicę im zerwało, a tam było też dość głęboko, chyba z 10 metrów. No i gościu zdecydował, że nie będzie po to nurkował i tak dalej, szczególnie, że zaczęło ich dryfować. No to podjęli szybką decyzję, żeby wpłynąć właśnie tam do tej mariny na Teneryfie. No i wtedy chyba po prostu taki był stres, to wszystko, że po prostu uderzyli w nas, nie? Przy ich manewrach. Ale też nie mieliśmy jakichś większych zarysowań. Wtedy jak kuter na Capo Verde w nas uderzył, to też nie mieliśmy jakichś większych uszkodzeń. Dosłownie poluzował się jeden z railingów, więc no nie ma co oczekiwać jakiejś opłaty, szczególnie od osób z Capo Verde. On nam obiecał, że nam tam coś dołoży do tego i tak dalej, ale skończyło się na tym, że zniknęli bez śladu oczywiście. Zniknęli bez śladu, no. Ale no naprawa nas tyle, że tak powiem, kosztowała co tubka silikonu. Wyjęliśmy railing, zasilikonowaliśmy z powrotem, włożyliśmy railing i w sumie ta cała naprawa jest na naszym kanale i to wiem, że tam chyba była miniaturka z kutrem, że kuter w nas uderzył. Na pewno w odcinku z Capo Verde, tak już chyba rok temu. Więc tam możecie zajrzeć, jak to wyglądało i cała ta naprawa. No takie rzeczy bardzo nam się przydają. Ktoś napisał w komentarzu chyba ostatnio pod serwisem, że na łódce trzeba umieć wszystko. No to się zgodzę z tym, trzeba umieć naprawdę większość rzeczy, szczególnie no, z różnych właśnie dziedzin, czy elektryka, hydraulika. Nie ma sensu wołać do każdej pierdółki hydraulika, elektryka i tak dalej, tylko trzeba być trochę bardziej niezależnym. I to też nie jest tak, że przed zakupem czy tam czarterem łódki wy musicie wszystkiego się uczyć, kończyć jakieś studia, szkolenia, certyfikaty i tak dalej, tylko po prostu wszystko wychodzi z praniem. I powiem też, że żyjemy w takich czasach, że mamy taki luksus internetowy, że wystarczy wpisać, jak podłączyć mineralizator, a macie setki filmów, jak to zrobić. I my tak właśnie robiliśmy. I nie tylko to, naprawdę bardzo dużo rzeczy. Bardzo dużo. Trochę niestety wymusza to na ludziach mniejsze myślenie. No ale taki mamy czas. Gadam sama do siebie. Znaczy no nie do siebie, do was. Staruszek mówi, że to oznaka choroby psychicznej. A ty jak tam kończysz już? To ja bym chciała, żebyś przejął tak już bardziej, bo ja muszę siusiu. Dobra, przejmę teraz Monika, dobra? Nie, jest okej, zrób swoje i będzie git. Ja nie zdążę teraz, te materacje trochę potrwają. Nie, skończ i wtedy przejmiesz już na stałe. Bo ja bym chciała też pochodzić po pokładzie, pogadać sobie. O, pan ten rozmawia z babykiem. Tutaj przy maszcie rozmawia chyba ze swoim synkiem. Przepływamy przez most. Niesamowite. Patrz, codziennie przejeżdżaliśmy, nie? Kilka razy nawet dziennie. No, I jesteśmy, przepływamy. wysoki ten most. Może kamerę masz nową gdzieś naprzód, czy nie? Co? Może kamerę masz nową gdzieś naprzód, czy nie? Nie rozumiem. Kamerę masz nową naprzód, nie? Nie, tak jest dobrze. Wszystko widać z dziobu. Syrena uciekła trochę. No nie wiem, właśnie mogę przyspieszyć, ale... Ile? Jaką prędkość ma? On? No, syrena. 6,3. Znaczy ja się słucham pana pilota. Myślałem, że ty jesteś pilotem. Nie, ja teraz jestem takim parobkiem trochę. Myślałem, że daje się instrukcję panu pilotowi. MSC Julia nas mija. Ale bydle. Właśnie nie ma tych kontenerów. No kontenerów ma dużo.
Filem takim tym jest chyba, nie wiem, 7 na szerokość. 7 razy 3 na wysokość i na długość jest raz, 2, 3, 4. Może przyspieszę trochę. Ma ponad 200 kontenerów. To jest taki nieduży statek. Staruszek mówi, że ma 200 kontenerów na oko. Dobra, rób swoje, bo potem się przejmiemy już na stałe. Są skończone, trzeba tylko wziąć te. Dobra. Płyniemy z prędkością prawie 7, dokładnie 6-7. No prawie 7. Fajnie, że mamy wiatr od rufy. Niesamowite, że jest tak późno, a wy to oglądacie. Po prostu niesamowite. Juan Bravo clear. Agua claro. Okay, how is working this? This you have a certificate or what? What you must have to be pilot? Well, first of all, this is not my real job. Okay, I'm an instructor. I'm a instructor? marine and safety instructor Oh, from Monday through Friday. On weekends, I do this because the canal trained me for years to do this. So it's like an extra job that I do for the canal. oh, okay. Yeah, okay. we do the small ships. Okay. We, as my friend also over there, they call us advisors. Advisors. Yeah, Understand. and the pilots do the big ships. Mhm. Yeah, there are like 300 pilots, and there's like 50 of us for the Oh, small ships. okay. Yeah. But yes, we do have to train for this. We do have to pass an exam, and we do need a license. Exam. Yeah, we do need a license and a lot of practice too. How about you? How much time did it take you to get the license for this? Oh, it depends. If you have time, you can do this in few months. 2 months? Yes. In my case, is few years because I don't have a lot of time. I was on study, work. Okay. You understand? Yeah. You were in college? Yes, I finished college. What did you study? It's some kind of science. Yeah. I learn about forests, ecosystems, Okay. something like this. That's good. I am engineer now. Engineer. So you're gonna work on that too? No, because when I finish my study, I go to the boat. 2 years ago. Okay. So you don't need to work anymore? No, I would like to go to work, but now I'm going to around the world. Right. So you're taking a break. Hmm? You're taking a break No, why? because you're not studying and you're Ah, not in the and you're yes, not and you're yes. not working, so you're taking yes, a break. yes, something like this.
Now I'm focused on the around the world. All right. How long is your trip around the world? Now is 2 years, but whole time is maybe 4. 4? Good. We're gonna have some waves right here, okay? Okay. He can go that fast? Yeah. I just told you for you to take the angle that you need. Mm-hmm. Okej, musiałam się ustawić trochę bardziej dziobem do fali, ale już jest ok. Wracamy powoli. Dobra, bo ja już chcę jakby naprawdę iść do toalety, Dobra. bo wypiłam tyle. Slow down a bit, please. Okej. Is like this, okej? Yeah. Co, skończyłeś już? Zdjęcie? Tak, ale już tak na... Worty są założone, przed trzeci i jeszcze jakiś materac trzeba, albo dwa Dobra, to idź, zrób, a potem się zmienimy już naprawdę na stałe, bo już trzymam pęcherz tak, że... No właśnie, powiem wam szczerze, zdziwiło mnie bardzo, że ten statek obok nas tak szybko płynął, taką falę zrobił, ale ustawiłam się w miarę dziobem i było okej, no. Także też bałam się, że mnie tak trochę na brzeg nas sunie, bo nie wiem, czy wy widzicie, ale dosłownie jesteśmy, żeby was nie skłamać, 90 metrów od brzegu. Tak dość blisko mi się wydaje. Szczególnie, że na wodzie zawsze jest tak, że macie wrażenie, że to jest co najmniej 3 razy bliżej, nie? Włączyć światła, prawda? Nie wiem, czy musisz, chyba musisz. Mamy już 50% baterii. Teraz jeszcze pewnie się będzie odbijam do 60. Wiecie co, z tym słuchaniem pilota, to rzeczywiście no raczej kapitan, znaczy na 100% kapitan za to odpowiada. Ja natomiast nie jestem tutaj w roli kapitana, a kapitan jest troszkę zajęty, więc po prostu słucham się osoby, która, no że tak powiem, wie co robi, tak? Wie co robi, ma wiele lat doświadczenia i po prostu no wolę się go posłuchać. Nie jest to jakoś przypadkowa osoba. I kiedy mówi zwolnij, przyspiesz, albo idzie fala, więc dobierz odpowiedni kąt, który ci pasuje, no to warto. Hey, Monica, get a little closer to them, Okay. please. Yeah. No i teraz na przykład powiedział, że weź troszkę bliżej. Staruszek się będzie teraz... Zaraz wejdzie w niedotlenienie. Nie, że ja sobie coś wymyślam, tylko naprawdę kiedyś tak było. Na Capo Verde dmuchał, tak, że musiałam go zmienić, bo prawie padł. No było tak z Wojtkiem, pamiętasz? Z Wojtkiem? Tak, no wtedy jak mieliśmy rejs. Płynąłeś na tym materacu, to... No nie pamiętasz? Że musiałam cię zmienić i dmuchać. Nie pamiętasz tego? No, gdyby się nie chciał dmuchać, bo dlatego... Nie, ty już prawie zemdlałeś tam. No naprawdę. Pewnie Wojtka nie ma teraz na czacie, ale by potwierdził. Czemu sobie jakieś pompki nie weźmiesz? Chcę sobie się wyciągać. A, okej. No gdzieś tam pewnie jest, ale musiałbym szukać tam w bakiście. Okay, so what now? We do same thing they're doing.
Okay. we wait. Okay. So stop the engine? Or? Yeah, just go neutral. Neutral. A po co ci ten materac? Tutaj ziomeczek sobie śpi. W sumie gdzie nasze ziomeczki są? Jeden, drugi, trzeci, a czwarty gdzie? Dobra, możesz mi zmienić, bo ja już naprawdę mam taki pęcherz pełny, że nie wytrzymam zaraz. Dobra. Nie ma to jak mieć toaletę na wyciągnięcie, ale... Chcesz zmienić? Możesz już? Dobra, idę, chodź. Jest niedotlenione, niedotlenione, widzę to. Dobra, idź się schodzę. Jest niedotleniony, naprawdę. Widać to po nim. Trzymasz ten? Dobra. Weź ten. Nie chcę, żeby ludzie słuchali jak siusiam. Dobra, daj. When it gets to when it's the time, you're gonna do the approach. Yes, of course. Okay. Now we are approaching? We are standing still. Okay. We're waiting. Okay, no problem, no We're problem. waiting for the big Dobra. ship to go in. Okay, Yeah. yes. Więc na razie czekamy aż duży statek wpłynie w śluzę, a my po prostu się zatrzymujemy i czekamy aż on wpłynie w śluzę, tam jest to pewnie trochę potrwa. A tam jakiś pilot chyba płynie, pewnie widzicie na kamerze. No i pewnie cała procedura wpłynięcia w śluzę trochę zajmie, tam więc na razie czekamy. Triangular one stop. What is this ship? This ship, what is it? Is it? Yes. It's a launch. Coming ahead. Ah, okay. It's a launch to take people like me, Ah, to okay. take the captains, to Okay, I take understand. the line handlers. I understand. Ten statek, który przepłynął z lewej strony, It's to for jest, personnel. To take Okej, personnel. po prostu służy po to, żeby zabierać osoby, na przykład takie jak pilot ze statków, z jachtów, albo dostarczyć pilota na statek właśnie. So how long will it take this big ship to get into the first gate? Like maybe half an hour. Half an hour, ok. Czyli czekamy jakieś pół godziny, zanim ten duży statek nie wpłynie w śluzę i za pół godziny będziemy po tym dużym statku my wpływać. So this is your regular job? You do it every day? No, No? I do it on the weekends. Ah, okay. So this is like additional. It's an additional job Okay. for me. I'm a safety and marine instructor, Ah, okay. maritime and safety instructor Okay. from Monday through Friday. Ah, okay. I understand. And on the weekends, I get to do this. Ah, I understand. Yeah, it's an additional job that the canal trained me for. Okay. Yeah. Okay. As So I was telling Monica, we are 50 of us. They call us advisors, transit okay. advisors. Okay. Okay. And there are 300. We go on the small ships, and the pilots go on the big ships. There are 300. Oh, yeah. Yeah. Because big ships are many of them. Every day they Oh yeah. dozens or Mm-hmm. how much of them goes every day? How much Like of big 40. 40? 40. 40. Okay. Czyli 40 dużych statków przypływa codziennie.
And yachts, recreational yachts, like 10 or Yeah. 10 a It day. all depends on the weather, you know. Yeah, of It course. starts slowing down now because of the hurricanes and stuff. Yeah, yeah. But last month we did probably 12 at one time. 12 at one time. Yeah, But in single pass. one Single pass 12. All, Oh. all the 12 of us in there. Okay. Yeah, get closer to him. Okay, no please. problem. No problem. Yeah. I think this storm might be coming. Oh yeah. Move to starboard side. Okay, no problem. Check your depth also. Yeah, yeah. So the traffic goes all day and night, or only during the day, or All day all time? and night. Okay, 24 hours a day. Yeah, we have from 12 o'clock in the night. We have the northbound, and then the northbound kind of finish at midday, and then the southbound start. Okay. going Okay. Okay. So it's south. two directional. Yeah, Okay. most likely. Because channel is too narrow to put both directions at the same time. We do have some, but Sometimes. we try to split it. Yeah. Okay. We organize it that way. Yeah, I understand. Yeah. Is it okay? Should we move more to starboard? But let him go a little bit forward, so you can get to a side of them. Okay, but not now. Not now. No. Not now. Okay. To port. To port. Yes. No, keep it here. Yeah, but I am asking about the when we will be connect with each other. Yeah. To port, our port, and his starboard. Right. Okay. That's right. That's correct. Yes. Hermano, ¿cuáles son los largos que vamos a mandar allí? Esos, Estos. correcto. Ok. ¿Ya no amanecía ya? Todavía. Nada más quería saber si ya teníamos eso listo. Estamos listos, estamos listos. Ok. Chodź zwierzę. Okay, you can get a little bit closer. Chodź. Co jest? Dobra. Chodź, bo ja muszę skończyć tą, wiesz, robotę. Get a little bit closer. Closer. Okay, no problem. No problem. So keep close to them all the time. Okay, no problem. I thought that maybe you should wait for the big ship to pass. Yeah. But get a little closer just Okay, in no case, problem. No problem. Yes. in case they ask us to proceed. Okay, no problem.
Chodź. Dobra, słuchajcie, jestem, nie że uciekłam. Jeszcze zrobiłam sobie piciu w kubku termicznym, także na szybko wszystko. Widziałam, że Poznań i Hanau nas pozdrawia, pozdrawiamy serdecznie. Fajnie, że nas oglądacie, w sumie z całego świata. Bardzo fajnie. Jeszcze chyba tylko nam brakuje Ameryki, Afryki, Azji. Dobra, dużo nam brakuje. Dobra, kończę dmuchanie tego materaca, żeby trochę staruszka odciążyć. I no, czekaj. Weźmiesz? Co? I sobie. Dobra. Możesz tam coś powiedzieć czasem. Co robisz? Monika, chodź do steru, dobra? Ja nie chcę testować, Dlaczego? bo to już są takie bardziej manewry, wiesz? Znaczy na razie jeszcze nie ma, na razie po prostu tylko trzymamy się za nimi, to wszystko. A skończysz to, czy nie? Dobry dmuchacz. Dobra. Tu się dmucha, tak? Tak. Nie teraz, dmuchasz. Już dmuchać można? Chyba można, ale może trzeba jedno, bo to jest taki zawór, wiesz, jedną stronę. nie, no. Dobra, to okej, sorry, to jeszcze raz. A śliniłeś pewnie. Nie śmieję. Rzeczywiście pompku go Co nie musimy go pompować mocno, tak żeby tylko było, wiesz. Wydaje mi się, że już nawet szczerze mówiąc, nie wiem. Co? Zmęczyłaś się? Nie, może się nie dotlenić. Ale już prawie. Powiem ci, że jak już puchnie coś, to już jest okej. Tak. Jeszcze? Jeszcze z 3 te i koniec. Ostatnie 3. A co robisz? Steruję, a co? Nie, co robisz, bo ja nie chcę. To znaczy jak to robię? Fajnie byś popowiadał. No. Aha, okej. No więc teraz powoli zbliżamy się do śluzy. Pilot kazał nam trzymać się blisko tego jachtu, co jest przed nami, czyli syreny. I właśnie jesteśmy za nim jakieś, nie wiem, z 30 metrów może. Powoli będziemy zwalniać. I pewnie zaraz będziemy się łączyć. Na razie połóż go tutaj, ja muszę go położyć tam, ale to myślę, że ciężko ci będzie. Should we go side by side? Not yet. Not yet. Okay, gonna okay. wait. You see the tugboats over there? Yes, The ones that are pushing the boat? yes. We're going to wait for them to go out. Okay, no When problem. they no go problem, out, no they're problem. going to do some problem. waves. Okay, After that, okay, I understand. we I tie understand. up. So can we wait in such configuration that we are? Right here? Yeah. Yeah, Okay. No we're problem. Okay. perfect. Okay. We're just waiting for the tugboats to go Okay. out. Okay. No problem. See, all the pilots, all the advisors, and all the personnel go on those launches. Okay. Yeah, I understand. Monika, coś do steru? You got any more kids? No. This one? Eh. Okay. Monika, coś do steru? No wiesz, że nie. Wiem, ale wiesz co, bo ktoś musi tę matracę umyślić. Na razie jest prosta To jest sprawa. takie trochę stresujące. Na razie jest... It's so good that she decided to come on board for this adventure, huh? Yeah, Yeah. she likes adventures. Yeah. My daughters don't like anything of this. They just like to How stay. old is she? 19 19, and 21. 21. Okay. Yeah.
I am 26. Yeah, they are Not yet, not yet. They are not. Few days. They are not adventurous. They're not. Like home, Yeah. computer. Right. Oh, They okay, life, well. organized life. That's it. They like. Yeah. I'm into sports and everything that is adventure too, and they didn't Ja inherit. poproszę, wiesz, żeby pomogli z tym materacem. Okay, guys. Monika, to wiesz co jeszcze zrób? Te dwa materace trzeba przesunąć na tą stronę, bo liny będą rzucać z tej strony, bo z tej strony będzie łódka, nie? Okay, so this, how to this thing, To możesz nawet... you must... Yes. Yes. So you are adventurous, you like sports or... Yeah, I like sports, music. What kind of sports? I do all kinds of sports. Yeah, I really, used water to- sports? I used to play soccer, Ah, football. I used to play baseball. I used to. Oh, play, really? I play tennis right now. oh, I do mountain biking. wow, I used to do kayak. okay. I skate. Ah, Roller skate, skates. Roller skates. roller skates. Yeah. To ma być wszystkie te dwie na tamtą stronę? Tak, I co tutaj widać? tutaj dać materac i... Bo, no, coś takiego, wzdłuż i jeszcze ten trzeci ten. Bo Wszystko to idzie na panele? tak, Hold it here, okej, jest. right here. Okay, so here. I think they are turning back. You can do it if you want, or you can wait here. I can wait, no problem. Yeah. I can wait here. Yeah, you have enough control to keep it here, right? Yeah, because I have both engines and the wind is not strong. Yeah. Maybe he doesn't have that same control. Yeah, because he has only one engine, Yeah. so it's more difficult. Yeah. Thank you. Do you do any water sports like kite surfing, windsurfing, or something like this? Surf. Just Surf, regular, just surf. Regular surf. Where do you surf? In Playa Venado, Here in Panama? yeah, Oh, Or- it's south or north shore? it's Pacific. The Pacific, south shore. Yeah. South shore. Okay. Yeah, I never go here on the Atlantic because the Atlantic over here is more dangerous. Why? It's the reef. Ah, okay. I Do you understand. surf? No, but I do kite surfing. It's okay? Okay. Okay. Dzięki, Monika. Dzięki. Tam został taki kwadracik, ale nie mamy już nic. Spoko, spoko. A gdzie on został? Tam, dosłownie na środku. A, spoko. Wiesz co, to można temat... Okej, dobra, dobra, spoko. Co mamy zrobić? Bo teraz tak, tam są dwa. Tam jest Tam- pięknie. Okej. Cofamy się. No cofamy się, bo pilot kazał mi trochę się zatrzymać. Mamy dać coś na okna? Mogę Wiesz dać co? na poduszkę? Można na okna, ale ja myślę, że jak będą rzucać, to my będziemy na oknach stać. Po prostu będziemy stać, ja stanę... Głowę dostać? Monika, ale... Dobra, okej. Ktoś to i tak musi złapać. Tutaj jest okno w miarę bezpieczne, bo najwyżej uderzy w nim. See, we're losing them. Yeah, I see. That's why I try to stand. We already stopped, and now the wind will move us a little bit forward and to the center of the channel. Good. Wszystkie poduszki. Because the wind blows from the side. Yeah. Is this some kind of a positioning, automatic positioning? No, No? no, no. No, it's not automatic. No, it's manual because It's yeah, both manual. engines, yes. Monika, chodź na chwilę usiądziesz ze sobą. Nawet nic nie będziesz robić, tylko usiądziesz, dobra? W razie czego? Ja zobaczę tylko, okej? Mogę zobaczyć? Daj, słuchaj. You have the best captain No, the best. at the helm.
Auto jest? we're losing depth, okay? Be careful with this. We're losing depth. Czemu zacymowałeś? Wiesz co, bo... Wiesz co robić. Okay, so how... 11 is okay? 11? 10? 11? 10. Okay, 10. Okej, dobra, teraz postarałam się... Okej. Okej. Okay. Can I take the circle or... If you want to, Oh, nice. you want to do it? Yes! Okay. That will be better. Move forward so he can circle. Nice. Okay, those tugs are going to come out and they're going to make some waves, okay? For you to know. We're Okay, waiting. when he will be start, he'll wait. We are okay. waiting for the tugs. You know the small boats? Yes? They're going to come out and they're going to make some waves. A, okej, understand. For you to be ready. Okej. Teraz będą płynąć te pilotażowe stateczki do tego dużego statku i pan powiedział, żeby być po prostu gotowym na to i być przygotowanym na tą dużą falę. A ja sobie będę tutaj kręcić kółeczka, powiem wam, że lepiej kręcić kółka, które są bardziej kontrolowane, niż po prostu stać przy tym brzegu, gdzie bardzo szybko traci się głębokość. Więc wolę w taki sposób. A staruszek sobie tam dokończy. Nie wiem, czy widzicie z masztu, chyba widzicie te wszystkie. O kurczę. O, widzicie z masztu, jak on tam sobie działa. Jest, jest. Dobra. To co, chcesz przejąć ster? Możesz jeszcze ostatnią tą? Monika, okej? Co? Możesz jeszcze chwilę? No chwilę mogę. Przesunę z materiału, dobra? Żeby to zrobić, to muszę mieć światło, bo on jest na daleko. Przykonfigurowałem się. Okay, so I must wait, okay? Let them pass. Jest. Dobra, teraz czekam, przepuszczę tych pilotów z tyłu za nami i wtedy zrobię kółko z powrotem. Pilnuję głębokości, mamy 14 metrów, więc stoimy dosłownie w miejscu i będzie fala, więc szykujcie się. You got your navigation lights on? Yes. Las luces están prendidas. Yes, it's okay. I need the red and the red and the. You have the red and the green on. Yeah, of course, of course. No przecież mówię, że mam. Starlight, mast, everything. Good. All the lights. Teraz jest na drugiej stronie, nie? Tak, bo zrobiłam kółko, ale muszę czekać, aż przejdą piloci. Patrz tylko na ten, na głębokość, żeby nie... Mamy 13, to spokojnie pilnuję. Ale wiesz co, tam szybko się bardzo szybko to jest... No muszę poczekać, no. Żeby nie wychodzić poza te płachy. Już jesteś gotowy? Tak, jestem. No to super, to się zmieńmy. Zobacz jak to... Dobra, ja tylko zmienię sobie tutaj, przepłynę na drugą stronę.
Okej. Dobra, to chodź. Jak już jesteś okej, gotowy, wolny, to chodź. Jestem, patrzę, wszystko jest zakryte. Zakryję jeszcze dom. Ja pozakrywałam dużo... What? Go over there and position yourselves so he can come out this way. Dobra, przejmiesz już? Jeszcze zakryjesz jeszcze tylko przednie. Masz mogę przyjechać. To chodź. Już? A, okej. Thank you, Hans. Dobra, słuchajcie. Go that way. Pilnuj mój kurs. Poczytam tu wasze komentarze. U nas już ciemno strasznie. Wiecie co, ja naprawdę nie unikam tego steru, ale dla mnie to jest naprawdę stresujące. Szczególnie manewry, bo naprawdę... Jeżeli chodzi o panele i tak dalej, to my musimy to zasłonić, my jesteśmy odpowiedzialni za wszelkie uszkodzenia. Oni nawet nie zwracają uwagi na to, więc tak naprawdę rzucają leziet, szczególnie, że te ściany kanału są naprawdę dość wysokie i po prostu idzie jak idzie. No dokładnie, tak jak na lotnisku, rzucają jak popadnie. Tutaj nie ma odpowiedzialności. Jak drapieżnik wokół syreny. No słuchajcie, naprawdę jak drapieżnik. No zaangażowałam tubylców, bo było po prostu lepiej, wygodniej. Monika, włączymy łódkę. Słucham? Włączymy łódkę. Dobra, słuchajcie, łączymy się. Idę tam obczajać. To jest coś, co lubię, co mnie już mniej stresuje niż takie manewrowanie kurczę w kanale panamskim. Ale w sumie tutaj goście ogarniają. My tutaj będziemy tylko tak... Hi! Listo, muchachos. Hi! Uno. Jest o tyle fajniej, że oni do nas, a nie my do nich, chociaż no... O, nice. Dobra, rzucili cumy. Ktoś dobrze zauważył, że mam niebieską koszulkę jak drugi Pumas, ale takiej Pumy jak ja to nie ma. Yes. I'm just shifting. Rotating. Dobra, to są nasi ziomkowie na kanał panamski, z nimi będziemy płynąć. Nie wiem jaka to jest łódka, nie chcę strzelać. Okej. Ma się taki odruch, że chciałoby się ich odepchnąć. No nie jest to taka codzienna sytuacja. Miałam taki odruch, że idźcie stąd. Eso. Dale, asegura ahí, asegura ahí. Ajusta ahí adelante. Dale. Ahí estamos fritos ahora sí. Ajustala ahí. No są od nas nieco dłużsi. ¿Tienen los springs allá? Sí, sí. Bien, pues. Też mają załogantów. So, No bo jeszcze jakieś springi tutaj robią. muy bien. Jest okej? Wiesz co to za łódka jest? Wiesz co to za łódka?
Bawaria? Właśnie nie jestem pewna tego. Va a necesitar un poquito de máquina del lado de acá. Właśnie nie widzę, nie widzę napisu. ¿Qué pasó, hermano? ¿Cómo vamos? Hi, hi. Ellos están en Canal 6. ¿Ya tú llamaste a los máster? No. Vamos a esperar que él entre, pues. Ellos están en Canal 6. ¿Están en el 6? Where is Rock? Oh, Rock, you see. No, nada. Rock, can you ask him what is kind of this boat? This Bavaria or Beneteau or what? Okay, let me ask him. Maybe they know? No, no. A, okej. Liniacze nie wiedzą. This is Bavaria. Bavaria, yes. What size? 47. 47. Thank you. Thank My you. daughter asked. Thank you. What is your name? John. John, hi. Hi. Who's the captain here? ¿Quién es el capitán? You're Capitan? Okay. Okay, captain. I'm gonna need your help with the engine, okay? We're a monohull. We're a little bit powerful than you. Dobra, jest to Bawaria 47, kapitan o nazwie, rany, kapitan o imieniu John. Syrenka. I teraz pilot Johna prosi nas, żebyśmy pomagali silnikami, no bo my mamy no jakby 2 silniki, oni mają 1 i mimo, że są, no można powiedzieć, że znacznie większą łódką, bo 47, to no my mamy odpowiedzialność za tutaj bardziej sterowność, manewr. Tutaj widzę, że się nikt nie przejmuje tym, Okay, I need your tym co się dzieje. control and your brother Mitchell. Center. Yeah, center, right. Czekaj, co? Bo ja nie zarejestrowałam? Right here. Here. Co nie zarejestrowałam? Mamy trzymać na razie silniki 0 i ster na center. But I need you to do this. You. Jest, ja. Monika, możesz zapalić światło tutaj? Na szybko. Idę zapalić światełko, żeby było im tutaj jaśniej. Dzięki. Czyli my będziemy tylko we dwoje teraz, tak? Dobrze rozumiem? Bo on powiedział, że... aha, dobra, rozumiem. Będziemy we dwoje. When we're going in, no more talking. We listen to them. See? We have to be precise because we're coming in a very little space. Okay? Tutaj pan powiedział, chyba taka iluzja do mnie, że jak będziemy już pływać, to mam się uciszyć, mam nic nie gadać, bo musimy słuchać Johna, Syrenki i mamy już nie gadać, także będę do was mówić ewentualnie szeptem. Myślę, że to taka aluzja do mnie, że cały czas gadam. Musimy tylko, że żadnych nim nie ma. Sorry, Alex. Sprawdzam, czy nie wystaje żadna lina. Też muszę tutaj rzucać okiem na nasze maty na panelach. Ale jak coś, to będę wołać chłopaków. Okej. Tam się jedna podniosła, ale będziemy płynąć zaraz takim bardziej for the windem, to nie powinno być jakąś przeszkodą. Tutaj w ogóle pan obok nas nic nie przysłonił. Zero. Jakby nie przejmuje się tym. Chyba że my będziemy w strefie rzutu. Chociaż oni też w sumie. Monica, only one voice, please. A, sorry. Yeah, only one voice. This part is very delicate. Okej.
Wiecie co? Dobra, słuchajcie, ja będę musiała do was mówić ze środka, bo pan powiedział, że mam nie gadać, bo tutaj jest bardzo delikatna sprawa. Więc jak coś, to nie gadam. Wołają mnie? Wołają mnie? Nie. O, widzicie, ja gadam syrenka, a to jest chyba syrena. Dobra, tam nazwijmy to syrenką. Dobra, wracam, ale nie będę do was już gadać. Yo tampoco. ¿En el 6 o el 5? 6. No le escucho diciendo nada. Hay que cambiar el 5 para ahí, nada. Regresé al 6. Ya llegué al 6. Sí. Ahora sí, con tanto de los másteres al 5 para. Nada. ¿Tiene dos radios? Uno. Okay, 35, so 35 home. Sí, sí, sí. Ahí hablo. Home. The first lines, we're going to take him on this side, because we have the central wall right here. After we take the lines here, as we advance, then we're going to take the lines on the starboard side, on our side. Okay? ¿El Logmaster te contestó? Me programaron a mí no, a ti. Lo programaron Okay, 3 home.
better reverse. Más reversa. More. Is it? Can you give it a little bit more? Dale, ya, Hubs. Para. Breaking lead one. Vision, I hold it, tie the vision. Ała, uderzyłam się w małego palca. Okej, poczytam wasze tutaj komentarze. Jeżeli chodzi o live'a, to tak, będę nagrywać całą przeprawę. On będzie dostępny także po skończonym live'ie. W momencie, kiedy dobijemy do boi, to zatrzymam i jutro od 8 rano będę znowu nadawać.
tak mniej więcej o 8, bo wtedy ma znowu przypłynąć do nas nasz pilot. I tak to będzie wyglądało. Więc jutro będzie na pewno wcześniejsze live, ale one są dostępne cały czas. Będę je zapisywać. Tak, Poli stoi w Shelter Bay Marina. Oni tam już chyba stoją od lutego, z tego co kojarzę. Więc tak to wygląda. Jeżeli chodzi o baterię w mikrofonie, to na spokojnie starczy na pewno do bojki. W razie co w zapasie mam jeszcze drugi mikrofon. One mają chyba z 10 godzin zapasu, jeżeli chodzi o baterię. Jeżeli chodzi o ustawienie kamery, to no szczerze powiem, nie chcę już tutaj kombinować, bo bardzo długo mi zeszło, jeżeli chodzi o ustawienie tego kadru, który jest teraz. I już po prostu nie chcę kombinować, także wybaczcie. Jak widzicie, statek przed nami, nie wiem czy widzicie, chyba widzicie coś tam, powoli wpływa już do tego kanału. Można powiedzieć, że jest prawie że na styk, jeżeli chodzi o szerokość. Idę coś tam poobczajać. ¿Estamos bien? Okay. Everybody, best we go, keep it off the wall. 2 feet, thank you. Where can I charge my See? iPhone? Oh, I I don't... have Buenas cable. noches. Han clicado esperándolo dentro de cámara. Bueno, Guayaro. Where's my Here, all the box is on the table. Sorry? Awesome. I have this. Ooh, and this. It's okay. Okay. Okay, so here, okay? Okay. Thank you. No problem. Tutaj nasz jeden z rzucaczy prosił mnie, żebym podładowała mu telefon. Tyle rolek się naoglądał, że teraz trzeba podładować. Aj, nie będę mogła wyjąć. Nie wiem do czego, a to jest do mojego laptopa. Laptopa nie chcemy odłączać. Chcę to odłączyć. Okej. Okej. Dobra, chyba się ładuje. Ładuje się. Oła, znowu w mały palec. W sensie, jak ustawić dziobową? Nie rozumiem za bardzo, o co chodzi. A, że chcecie dziobową mieć na cały kadr. Wiecie co, no tak jak mówię, no nie chcę już tutaj kombinować, jeżeli chodzi o ustawienia. Mam nadzieję, że i tak jest jako tako. Z tego co widzę tutaj na całym podglądzie, to jest ok. Mogę wam dziobową co najwyżej wyżej ustawić, żeby nie było było widać siatki.
Mogę wam podwyższyć. Dobra, to idę wam podwyższyć. Co? Co? Iść na tamtą burtę. Wiecie co, nie będę teraz kombinować, bo teraz staruszek mnie prosi o pomoc, to ja lecę szybko i najwyżej później wam to powymieniam. Idę. Iść na tamtą burtę. Sprawdzę, czy nie jest tam tej ściany, tamtego muru. Po tej stronie? Dobra, staruszek mnie prosi, żebym tutaj pilnowała, czy nie jesteśmy za blisko muru, jeżeli chodzi o prawą stronę, więc tutaj będę nadzorować. Ale jazda. Co do kamer, to mam wszystkie ustawienia w komputerze, no a teraz muszę tutaj, że tak powiem, czekać, pilnować. Chyba, że tak na szybko skoczę może. Mogę tak na chwilę tylko? Mogę tylko na chwilę skoczyć? Dobra, tak szybciutko. Szybko, 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 szybko. Ale stresik, szybko, 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 szybko. Oczywiście urządzenie do kamer będzie się włączyć 3 lata. Dobra. Teraz niestety kamer nie mam podpisanych, więc będę musiała strzelać, która to jest która. Na szczęście to szybka akcja. I podwyższam kamerę dziobową troszkę wyżej, żeby nie było widać pływaków. I tak mam w sumie bardzo sztak zasłania, więc nie ma to jakiejś wielkiej różnicy, no ale mam nadzieję, że tak jak jest teraz jest ok. Jest ok? Czekam na... Wiecie co, z przestawieniem nie mam problemu, ale po prostu nie przygotowałam się do przestawienia i musiałam po prostu włączyć specjalny program, ale już chyba jest ok. No nie da się inaczej, poza tym tak jak mówię, no widzicie, tak czy siak tylko sztak. No ale już zostawię tak jak jest. Jak coś to piszcie, ja wam mogę poprzestawiać, ewentualnie mogę jeszcze masztową przestawić, więc napiszcie mi. Chociaż fajnie widać z tej masztowej, że jesteśmy tak, wiecie, statek w statek. O widzicie, powiem wam tak, no nie dogodzę tutaj wszystkim. Więc chyba już zostawię po prostu. Tak jak jest. Dobra, dam nieco niżej. Czy tak jest ok? Akurat pan mi wszedł w kadr. Dajcie znać, że tak jest ok. Aleks, uciekaj mi z kadru. No patrz. O, kolejny. Dobra, zostawię już tak, kochani, ok? Już jest ok, mi się wydaje. Idę właśnie, tak jak tutaj pisał Gok, chronić burt. Idę. Wezmę jeszcze babeczkę na drogę, żeby nie było nas o suchym pysku. Teraz rzuciliśmy liny po lewej stronie. Wiem, że z pełną buzią się nie gada, no ale sorry.
I syrenka już jest zaczepiona. Znaczy nie zaczepiona, tylko po prostu trzymają jej liny przy brzegu. Jedyne dobre w tym live'ie, że jest weekend. I mam nadzieję, że wszyscy, którzy oglądacie, wszyscy ci, którzy oglądają właśnie teraz, mogą sobie jutro podespać. Mam naprawdę taką szczerą nadzieję. Babeczka, pierwszy sort. You have a YouTube channel or? Señores, tenemos este bomber de emergencia aquí por cualquier cosa. Si nos acercamos, ya ustedes saben. What he's saying? We have these fenders in case we need it. Okej, jak widzicie na dziobie mamy jeszcze jeden czerwony odbijacz. W razie potrzeby mamy go użyć, no bo jak powiem wam, że jest dość wąsko ten statek przed nami. To jest na styk, dosłownie na styk. Czyli chyba wynika z tego, że statki powyżej jakichś tam, nie wiem, 30 chyba metrów nie mogą przepływać, tak mi się wydaje. Nie wiem. On chyba się nie rozszerza. Fajne lokomotywy stoją. Niesamowita sprawa. Wiecie co, ja może szybko pójdę po kamerę taką ręczną. To zawsze na kanał się jeszcze przyda. Estamos un poco lejos, Rómulo, estamos un poco lejos. Acércame un poquito más para allá, Rómulo, por favor. Tiro a la prueba, por favor, tiro a la prueba. No powiem wam, ja też nie powinnam mieć, bo u nas 19 to tak trochę. Ale kij z tym. Co to była ta kulka? Ale to jest głośne. More power. More. O, kobietki w obsłudze i to mi się podoba. A zobaczcie. Znaczy wy nie zobaczycie, ale na kanale zobaczą. Takie twarde kulki. Nie wiem, czy będą jeszcze rzucać, bo trochę się boję, że zostanę w głowę. Sorry. A sorry, zasłaniam wam widok. The windows are okay? Windows, okay? Okay. Patrzcie, a nie widzicie, znaczy ja gadam do was, ale ja też mówię do kamery, że są bardzo wysoko tutaj. Te ściany tego kanału, tak jak widzicie po tym dużym statku, naprawdę są całkiem wysokie. Słuchajcie, no w ogóle zapomniałam tutaj oficjalnie powiedzieć, że jesteśmy w kanale. Znaczy już od dawna jesteśmy, ale w tym takim już betonowym to teraz oficjalnie.
strasznie się cieszę. I to już jest oznaka, że nie ma powrotu. Jesteśmy już powoli za ścianami śluzy, za drzwiami można powiedzieć. Jeszcze troszkę nam brakuje, ale pewnie powoli zaczniemy zaraz hamować. Rzucili właśnie cumy do wody i teraz tymi cienkimi linkami wciągają do góry liny, te niebieskie liny, które mieliśmy przygotowane. Bardzo mi się podoba to, że normalnie kobietki tutaj pracują. Bardzo mnie to cieszy. Girls power. Nie ma to tamto. Cudnie. Zobaczcie, jak jesteśmy blisko Xanthosa. To nie jest z mitologii greckiej, coś mi się tak kojarzy. Ten, co pożerał dzieci, czy coś takiego? Nie wiem. Może już sobie wymyślam. O, uważaj. Czasem mówię do nich po polsku, ale widzicie, język polski jest uniwersalny i chyba rozumieją, co mówię. No i co, kochani? Śluza się zamyka. Nie wiem, czy widzicie z rufy. Śluza się zamyka. Wow, jest to naprawdę imponujące. Nie ma odwrotu. Wow. Ale jazda. Ale są grube te drzwi. Wow. No ale muszą wytrzymać niesamowity napór wody. Zaraz będziemy się wypełniać. Możecie przy okazji zwrócić uwagę, na jakim poziomie teraz jesteśmy, a ile się będzie podwyższać. Ja widzę 44, chyba stopy to są. Tak, stopy. 44 stopy. Jest tutaj taki znacznik, więc zobaczymy, ile będzie. Po mokrej ścianie myślę, że jest, nie wiem, nie widzę, 73. Tak wygląda na ścianie. W sensie widzę, jak bardzo jest mokra, nie? Ale zobaczymy. Słuchajcie, śluza się już dosłownie 10 cm. Dosłownie już. O ja, 5 cm, 3, 2, z 2 cm jeszcze zostały. Dosłownie, bye bye Atlantic. Łezka się wokół kręci, bo powiem wam, ten Atlantyk przyniósł nam moc wrażeń. Galapagos! O! Pan właśnie mówi, że potem płynie na Galapagos. Niesamowite, że płynie razem z nami na Galapagos. Nie wiem, czemu ta śluza... Dobra, zamknęłaś. Nie ma już żadnego odwrotu. Niesamowita sprawa, naprawdę niesamowita. Pożegnaliśmy Atlantyk. Tak jak mówię, łezka wokół się kręci, bo naprawdę tyle wrażeń, co mieliśmy z Atlantyku, to...
Plan po transmisji, no to tak, będziemy stać na bojce na jeziorze Gatun i na szczęście możemy stać sobie na bojce osobno, już bez syrenki, bo zwykle jest tak, że, znaczy nie zwykle, tylko czasem jest tak, że ilość bojek jest ograniczona i wtedy stoimy jakby przywiązani, tak jak teraz stoimy razem z syrenką. No ale że jest bojek dość dużo, chyba są 3 nawet wolne, to zdecydowaliśmy ze względu bezpieczeństwa i tak dalej, że chcemy być osobno. Tym bardziej, że nie znamy tak naprawdę stanu tych bojek i tak dalej, więc już lepiej, żeby Sea Cougar sam stanął. Oczywiście podejrzewam, że one są serwisowane tam i pilnowane. Jak widzicie, woda w ogóle w kanale, tak przerywając, właśnie się wdziera, napełnia. Niesamowity widok, po prostu niesamowity widok. Wracając, więc dzisiaj będziemy sobie spać na bojce razem z naszymi 4 ziomeczkami. Pan pilot wraca, no nie wiem, pewnie do domu. I jutro około 8 rano pilot wraca do nas. My wcześniej pewnie sobie wstaniemy, zjemy śniadanie. Ja tutaj chłopakom pewnie zrobię jakąś jajecznicę, bo przynieśli z 30 jajek. Więc to ogarniemy i po 8 rano, pewnie może koło 9 ruszamy dalej na kolejne śluzy. Będziemy już wtedy jakieś 30 metrów nad poziomem oceanu. No i bezpośrednio już po tych śluzach można powiedzieć, że jesteśmy, znaczy no nie można, tylko jesteśmy już w 100% na Pacyfiku. Teraz, jeżeli chodzi o napędzanie, jesteśmy na cumach. Po naszej prawej i lewej stronie my i syrenka jesteśmy właśnie przywiązani cumami, tymi niebieskimi linami. I z tego co widzę, my chyba nie będziemy mieć lokomotywy, tak teraz patrzę. Chyba lokomotywy są do tych większych statków. Chyba trochę widać na kamerze z dziobu, że właśnie lokomotywy podjechały do Xantosa, więc tak to wygląda. A nas chyba będą ludzie operować, nie wiem, zobaczymy jak to będzie, bo na razie jesteśmy zaknagowani. Ja się nie darłam chyba. Ja nie mogę się rzeź, bo mnie uciszają co chwilę. No tak myślę, że właśnie 8, 9 rano będziemy ruszać dalej. Oczywiście będę robić live'a, tylko jak już zatrzymamy się teraz na bojce, no to skończę, no bo po prostu pójdziemy spać i też nasi liniacze będą sobie spali gdzieś tu na pokładzie, więc nie chcę ich jakby stresować. Here. Powiem tak, widać, że nie są Europejczykami, bo nie wiedzieli, że jedyne miejsce na kosz na śmieci jest pod zlewem. Bardzo szybko się to napełnia. Zaraz wam powiem, ile jesteśmy stóp, bo byliśmy ile? 40? 42? Ile to było? Teraz jesteśmy 58. Także bardzo szybko to idzie. Bardzo szybko. Teraz mamy teraz chwilę, żeby sobie jakby pogadać z wami. Pani krzyczała. No krzyczała do ludzi z drugiego brzegu. Coś tam im nie pasowało. No bo po prostu mają taki sposób rozmowy, bo tu jednak są niezłe odległości. I mają taki gen hiszpański, że naprawdę lubią być głośni. Słuchajcie, staruszek sobie tutaj gada z syrenką, a ja nie jestem w ogóle w temacie. Are we ready to eat? If you want? Yeah. Could you give me a plate, please? Yes, no problem. A fork, spoon? No, are you... No? Do you want fork? Dobra, pilot sobie teraz chce jeść, także niech je, a my idziemy co? Podsłuchać staruszków. Co tam ciekawego? O, Hi. After Galapagos, you go to Polynesia or what? Yeah. We go to Easter Island. Oh man.
and then Pitcairn. So it's very. If I didn't have to work, Ah. still work. That's what I would do. So you work from your boat? No, I have to actually report to work. Okay. I work actually overseas. Okay. So I gotta actually be there. So I work 2 months and then I get 2 months off. Okay. This time Kupiłam sobie kubek termiczny, tak jak widzicie, z marki... What? Can I warm it up? Can I warm it up? I don't understand. Make it a little bit hot? Oh, I don't have. You don't no, have no. a microwave? No. Only a pan? No, It's fine. I can take this on the. If you want. No. No, pan chciał podgrzać. Chyba ma jakieś amerykańskie geny, bo chciał mikrofalówkę. Powiem wam, jest tak gorąco niemożliwie. Na jachcie jest 20, nie, 30 stopni. 30 stopni. Normalnie. Dobra, jesteśmy ile? 56 stóp. Can I? Thank you. Bon appetit. Ah, yeah. Mini, it's a new one. Yeah. But so now it's alternator, solar. How much solar do you have? 900. Okay. Pan ma jakieś 1 kW solaru. 2 of them don't work. So Yeah. You have half of this. Yeah. and then I've got provisioning. So Before we had 1300. 1300. But Niesamowite, że ta woda jest prawie, że na poziomie, nie wiem, końca bramy. No nie wiem, jak to powiedzieć, na samym topie jakby. Wow. Szybko się to napełnia, na pewno, naprawdę. 2025 watts on my Vikram Panda. Okej, słuchajcie. Fajnie, bo pan płynie też na Galapagos, a potem płynie bezpośrednio już na Polinezję. Ale fajnie, że jednak mimo wszystko w tym samym kierunku, że Galapagos też sobie obrał. Jesteśmy już, akurat jest taka brudna to miejsce, ale jakieś 60 kilka stóp. O, załoga z Xantosa przyszła do nas popatrzeć. Przyszli sobie na rufę. Można im pomachać. Haha, pomachali. Okej. I tutaj chodzę tak w koło patrzeć, czy wszystko jest ok. Ale naprawdę panowie tutaj z obsługi ogarniają wszystko jak należy. Mamy, kochani, jakieś ile? 72, 1, no 68 stóp już jest. To jest tak piekielnie niesamowite, że po prostu nie mogę. Ja powiem wam, chodzę tutaj w koło, jestem taka podjarana, staruszek rozmawia z Johnem zamiast tutaj wszystko patrzeć, bo tu jest taka akcja, takie emocje. No nie chcę tutaj przeszkadzać Hansowi, co? Już jesteśmy na górze. No, przegapiłeś chyba. Przegapiłem, ale będą jeszcze 2 etapy. Staruszek tam woli poznawać ludzi. Ja akurat jestem trochę bardziej wyobcowana, jak na Pumę przystało. Idę w koło, żeby nie przeszkadzać Hansowi w spożywaniu posiłku. Więc idę w koło. Je moją babeczkę. A mówił, że jest na diecie.
Webasto, no nam by się przydało takie odwrotne Webasto, bo jest tak cholernie gorąco, że naprawdę aż brak słów. Fajnie to wygląda, naprawdę. Idę zdjęcia jakieś porobić. Wow, w ogóle niesamowite to jest. Patrzę teraz, jak jesteśmy wysoko względem tego, co przypłynęliśmy, to jesteśmy, no tak jak w sumie pokazuje, 70 stóp, no prawie 72 stopy już nad wodą. No według tutaj internetu 72 stopy to prawie 22 metry, więc rozumiecie to? 22 metry! Wow, po prostu wow! Woda oczywiście strasznie szambiasta, brudna, ale jak w całej zatoce. Ej, na nich to nie robi wrażenia, a ja to strasznie. Zapraszam potem na mojego Instagrama, bo wszystkie te zdjęcia, które wrzucam, to potem powrzucam na relację, ewentualnie na jakiegoś posta. Czekaj, może takim szerokokątnym strzelę. O! Jaka jazda! Amazing! Just amazing! Jesteśmy 22 metry już. No, 72 stopy. It's amazing. Wow. Tam masz 72 stopy, widzisz? No widzę. 22 metry. Powiem wam naprawdę, strasznie się jaram tym. Bez chodzenia po schody do góry. Ej, takie chodzenie w górę to ja mogę akceptować. To jest okej. Może robię zawsze trochę połowę Excuse me. Yes? Go to the bathroom. Yes, here. Of course. Bathroom is here. You know how to use? You know how to use? I think so. Okay. Can you show? O. Dobra. Dobrze, że meldujecie. Niebieski wszedł do środka. Szukał toalety chyba, wiecie. Poza tym, no, tak nie za bardzo jest tutaj co kraść. Poza tym, nie, no chyba tak aż bardzo nie szanujmy ich. Znaczy, nie szanujmy ich, co ja gadam. Nie szkalujmy. Przepraszam. Nie szkalujmy. Nie, a w sumie powiem wam szczerze, nie wiem, czy to są te same lokomotywy co od pociągów? Nie, raczej nie, to są takie specjalne raczej, wiecie? Na jakieś takie zadania specjalne. Słuchajcie, 72 stópki. Wow, ale tu się woda burzy. Fest. Ło, co tu się dzieje? W ogóle widzicie to? Ale wiecie co? Chyba dlatego, że silnik uruchomił Xantos i chyba dlatego tak tutaj się dzieje. Dobra, chłopaki, pilnujcie tutaj. No, chyba dlatego. Wow, co tu się dzieje? No, nieźle nas tutaj bujnęło. Fest. Staruszek, jest okej? Powiem tak, nie chciałabym w życiu wpaść do takiej wody, bo raczej katastrofa murowana.
wiecie co, ja głównie wykorzystam filmiki chyba na reportaż z kanału po prostu, wiecie, w sensie z live'a. Ale też mogę coś tam ponagrywać. Tylko ja jestem tak podjarana tym, co się dzieje tutaj w koło, że jestem w szoku. Okej, idę, żeby tutaj mnie pan Hans nie okrzyczał, że gadam cały czas. Amazing! Ej, w ogóle te lokomotywki mają też takie dźwięki, takie trąbienie, nie wiem jak to nazwać. Będę musiała chyba poprosić Pawła o pomoc w montażu tego, bo ja nie wiem, czy podołam. Tutaj tyle akcji, 4 kamery teraz aktualnie. Wow. Jak to ładnie ugryźć. No ale tak, Xantos rusza powoli, ciągną go te lokomotywy wielkie. Ale my się tu napinamy. No wir wytworzył niesamowity. Po prostu piękna sprawa. Ała. Nie wiem, te malutkie paluszki to chyba łatwiej było obciąć niż cały czas uderzać o coś. Co? Sera. A, widzicie, no, ale one też właśnie się ruszają, te lokomotywy wraz ze statkiem, więc rzeczywiście one chyba po prostu asekurują i naciągają te cumy. Jeżeli chodzi o pilota, nie mam zielonego pojęcia, wiem, że ma na imię Hans. Być może się przedstawiał, ja nie pamiętam. Co? Ja mu nie powiedziałem, gdzie jest papier toaletowy. I co? Zapytaj się go, czy papier toaletowy. Ale gdzie on jest? W toalecie. Mam wejść do toalety i dać mu papier? Przez drzwi zapytaj się. No nie gadaj. Ale gdzie on jest? W toalecie. Nie no. Halo? Nie, dobra, chyba już wyszedł. Weźcie, no przecież nie będę wchodzić. Ale chyba w toalecie. Nie, jest papier, to co ty? Przecież chyba nie siedziałby i czekał na papier. No tak, lokomotywy to takie nieludzkie line holdery. No właśnie śmiałam się, że Hans Zimmer. No woda jest strasznie brudna, ale no wiecie, no jak już oglądaliśmy zdjęcia z tego Pacyfiku, to nie ma to tamto, no. Piękna jest. Tutaj podejrzewam, że woda jest taka brudna dlatego, że no nie ma tutaj takiego stricte przepływu i też jest to jezioro, taka ala rzeka, nie, więc dlatego. Okay. Nie, ten papier był, wiesz? Tak, okej. Tak. Dobra. A co ja miałam być i... Nie, zapytaj się przez drzwi, bo gdzie jest papier toaletowy, tam kiedyś powiedziałeś, że otworzył te, wiesz. 72 stopy, wyżej już raczej nie będzie. To jest dopiero pierwszy ten. Pierwsza śluza, mamy 3, tak? No. Mamy 3 śluzy. Powiem tak, zjadłam babeczkę, ale coś by człowiek zeżarł jeszcze. Co by tu zjeść? Nie no, banana. Banana? Może banana? Oczywiście nocny głód. Patrzę w lodówce, to my co mamy ciekawego. Lodówka jest pełna coli, bo tutaj w ogóle ziomeczkowie przywieźli sobie nie wiem, z 30 butelek małych Coca-Coli.
napisałby, że po hiszpańsku, że mu papier. Rozbawiło mnie to. Wiesz, no jesteśmy świeżo po malowaniu, ale to w sumie nam w żaden sposób nie szkodzi, bo to farba, że tak powiem, podwodna, więc... No właśnie, 30 osób ogląda, a jest która godzina? Ludzie! No ale akcja to jest niesamowita. Strasznie się cieszę, że jesteście i że udało mi się te kamery ogarnąć. Jest naprawdę to na fajnym poziomie. Papieros, toaletos. No powiem wam szczerze, że oni naprawdę mało co po angielsku, praktycznie w ogóle. Jedynie Hans i Rock jak kamień, mówi coś tam po angielsku, ale no nie ma to tamto. Ja też jakaś wielka angielska dama nie jestem, więc jako tako da się dogadać, powiem wam. Szczególnie teraz w dobie translate'a to wystarczy tam odpalić i bez żadnego problemu. O rany, ale gorąco. Słuchajcie, to jest w ogóle pierwsza nasza śluza. Więc ja nie wiem, kto wytrzyma, bo ogólnie są 3. Więc naprawdę najwytrwalsi tutaj będą z nami. A ja muszę się chyba napić czegoś. Kto? Tak? Tutaj kapitan Syrenki w ogóle jest samodzielny, w sensie na tyle, że płynie w ogóle sam samodzielnie. Bez nikogo. Dopiero co zaczął w ogóle mówić, że niedawno żegluje. Nie wiem, w tym roku chyba zaczął, tak zrozumiałem, czy jakoś parę miesięcy temu. Naprawdę? I takie ambitne plany? In Only Shelter one, in Marina, yeah. Bay. Shelter Bay. Yes. 3 meters. No. No. Really? How big it was? 10 feet? 3 meters? 3 meters? A. Pan właśnie nam tu mówi, że widział krokodyla w ogóle w kanale. Jakiś 3-4 metrowego dziada. Więc niesamowite w ogóle. My nie widzieliśmy. Widzieliśmy jednego krokodyla w marinie. To tak, ale w kanale niesamowite. Że w takim ruchliwym miejscu chce im się być. I w takiej brudnej wodzie przede wszystkim. A no właśnie, chyba tak, rzeczywiście. Janek pisał o drugiej, że będzie szedł spać, a tu jeszcze jest z nami. Fajnie, fajnie. Jeżeli chodzi o kamerę masztową, to ja specjalnie ją tak ustawiłam, żeby było widać cały dziób, bo łatwiej mi po prostu mówić, że siemanko, teraz na dziobie się coś tam dzieje i wy od razu zwracacie uwagę na dziób. Więc specjalnie ona jest tak ustawiona i wydaje mi się, że jest chyba okej, no. Por favor. No, serio. Por favor. Toaleta? Bados? Bados? Here. Ale papier jest tam na wierzchu. Co ty masz z tym papierem? Nie, bo myślałem, że on był wcześniej w tym, a ja go wziąłem. Sorry? Do you know how to use it? Okay. Mamy elektryczną toaletę też, ale powiem wam szczerze, to jest mój kadłub, moja toaleta i czuję się o wiele bardziej komfortowo, kiedy używają tej toalety manualnej. Po stronie staruszka on nie ma z tym większego problemu, a ja jednak lubię swoją taką, że tak powiem, intymną, prywatną strefę. Mam tam wszystkie swoje rzeczy, nie chowałam nic, więc czuję się po prostu bardziej komfortowo. Więc oni używają manualnej. Poza tym na większości jachtów chyba są manualne.
I no powinni wiedzieć, jak to się używa. W sumie to wiedzą. Nauczyć się hiszpańskiego. Oj, powiem Ci, żeby nauka wszystkiego była taka łatwa, to byłoby super. Ale chciałabym się bardzo zapisać na korepetycję. Mam już nawet znalezioną korepetytorkę. Więc jakieś postępy są, ale na razie nie miałam zupełnie na to czasu. Niestety. A hiszpański, tak w sumie uważam, że angielski, hiszpański, francuski, gdyby tak to wszystkie 3 języki, to myślę, że już na całym świecie można się dogadać. No problem. Powiem Wam, że słabo, że nie myją rąk. Może jeszcze zaniosę i mydło wpłynie, to ich bardziej zachęci. Chociaż pewnie wątpię. Dlatego to jest staruszka toaleta. W ogóle bardzo, bardzo Wam dziękuję za jakiekolwiek wpłaty tutaj. Ja nawet nie zauważyłam tego, ale tu mam jakieś wpłatki. Wow, naprawdę bardzo dziękuję. Bardzo mnie to motywuje. Będę miała na kawkę. Naprawdę, bardzo dziękuję. Nie spodziewałam się. Coś rwie transmisja? Nawet nie gadajcie tak. Nie, naprawdę te wpłaty, bardzo Wam dziękuję, bardzo. Ale co? I'm telling the Hans about the story of Pitcairn. A, okej, jest. Powiem Wam, mamy taki poziom 72,5 stopy. Prawie, że jesteśmy, dosłownie prawie, że wylewamy się z bramy tutaj. Z tego co wiem, to transmisja jest ok raczej, nie ma tutaj. Staruszek zanudza tutaj pana Hansa na temat historii Pitcairn, ale naprawdę jest ona dość ciekawa. I bardzo takie, że tak powiem, ciekawe historie tam są. Nie wiem jak jest, czy to jest prawda, no ale w sumie nie jest to dziwne. Słyszałam, że są tam skutki kazirodztwa, bo ze względu na to, że jest to bardzo ograniczony teren, a można powiedzieć, że wszyscy mieszkańcy Pitcairn pochodzą, że tak powiem, od jednego czy kilku ojców, no to tam ponoć jest nieciekawie, jeżeli chodzi o różne mutacje, ale się przekonamy na własne oczyska i na pewno będą z tego odcinki, bo to będą takie tereny odludne, bezludne, że to może być naprawdę bardzo ciekawe. No słuchajcie, u Was już prawie, że równo 3:00. U nas godzina jest 20:00. Zaczęliśmy w sumie, line handlerzy przyjechali do nas, przypłynęli o 15:00. Zjedli sobie na spokojnie, potem po 17:00 pojawił się Hans. No i jest 20:00. Jesteśmy, można że powiedzieć, po pierwszej śluzie, jeszcze 2. Więc zaraz będziemy dołączać do Xantosa. Xantos już jest w drugiej śluzie, bo widzę bramę, więc zaraz powinniśmy do niego dołączyć. Nie wiem, czy będą nas brały te lokomotywy,
czy nie. Nie mam zielonego pojęcia. Wydaje mi się, że chyba nie. Ale się okaże. W ogóle pan Hans mówił nam, że o 21 powinniśmy być już przy Bojkach. Nie mam pojęcia, czy to się uda, jak jest godzina 20, czyli mamy niby godzinę. No nie wiem, czy to tak będzie wyglądać. Zobaczymy. Ale naprawdę jestem bardzo zadowolona. Samo to, że mam wspomnienia z tego, że posterowałam sobie trochę kanałem panamskim, w sensie no łódką w kanale panamskim, że tutaj jestem, że po prostu widzę, jak to wszystko się napełnia, jaki tu jest ruch, jaka tu jest organizacja. W ogóle nie wiem, czy widzicie, ale jest statek po naszej lewej stronie, który wypływa z kanału, czyli płynie z Pacyfiku na drugą stronę. To jest niesamowite. I że ten kanał non-stop zarabia, non-stop pracuje. Chociaż tak naprawdę nie widać tych pieniędzy, bo ogólnie, tak jak na przykład Kolon, straszna bieda, bardzo straszna bieda. Hey, let's get some slack. Un poquito de slack. Nie, dlaczego nie kontrolujesz? Ale co? Dawać rozkazy. Jakie rozkazy? Ja nie rozkazuję ludziom. Ja tu nie rozkazuję ludziom. Trzeba być miłym i sympatycznym. Tutaj drugi statek powiedziałaś? Widziałam, no właśnie mówiłam, że drugi statek jest. Jeżeli chodzi o Pitcairn, to plus minus, ciężko powiedzieć szczerze mówiąc, bo bardzo ciężko się planuje tak co do dnia wypłynięcie, ale powiem Wam tak, no jest plan na Galapagos, będziemy w Panamie jakieś następne 2, 3, 4 dni może, no i płyniemy na Galapagos. Tam spędzimy jakieś 3-4 tygodnie, tak około miesiąca, bo chcemy zobaczyć, ile się da, po prostu na ile nam zezwolą. No i potem z Galapagos płyniemy na Wyspę Wielkanocną. Tam nie będziemy długo, bo myślę, że tak w przeciągu tygodnia, 2. No i potem właśnie to Pitcairn, więc możecie sobie dodać to. No można powiedzieć, że tak nie wiem, z 2-3 miesiące i będziemy mniej więcej, jeżeli chodzi o to. Podejrzewam, że może się to przedłużyć. Zwykle tak jest. No, też mi się wydaje, że te lokomotywy właśnie na duże statki, bo takich mikrusów to nawet nie ma co, że tak powiem, ciągnąć. Używamy silników i płyniemy naprzód. Także nie ma to tamto. Słuchajcie, nie wiem, czy to było słychać, jak staruszek mówił, że nasza sąsiednia łódeczka, John, tak naprawdę zaczął przygodę z żeglowaniem, w ogóle z całym żeglowaniem kilka miesięcy temu tak naprawdę i płynie samodzielnie, solo, bez żadnej załogi, bez żadnej rodziny. I teraz będzie... Co się stało? I teraz będzie... Co? A! Chwila na fotkę. Co? Chodź tutaj. I płynie właśnie na Galapagos i tak dalej, na Polinezję. No super, bardzo fajnie. Co? To tutaj jest. Także było widać całą
infrastrukturę. Okej? Co takie? Dobra. No głośno, głośno. O tutaj cały czas pływają. Cały czas mylę jazdę z płynięciem. Pływają, znowu to samo. Jeżdżą lokomotywy, pływają duże statki, więc jest naprawdę głośno. Teraz powoli dobijamy do Xantosa i będziemy zamykać kolejną śluzę. I kolejne metry w górę. Aktualnie mamy 72 stopy, tak z kawałkiem. Zobaczymy jak teraz. Część z Was już poszła spać i wcale mnie to nie dziwi. Niestety. Niestety pod tym względem, że płyniemy no tak dość późno. Ale jutro jest lepiej, bo płyniemy... No u Was to będzie takie późne popołudnie. Chociaż nie, chyba 15, tak? No mniej więcej to wyjdzie. 15-16. Tutaj chłopaki ogarniają liny. O, statek, który nas mijał, nazywał się Przylądek Pożądany. O, Pożądany. No i słuchajcie, wpływamy do kolejnej śluzy. Ale tutaj jest trochę tak dziwnie, bo niby tutaj woda ma 44 stopy. Więc nie wiem jak to jest liczone. Trochę tak dziwnie. Tam były 72, tutaj 44. I myślałam, że to będzie od poziomu 72, a tu się zaczyna od 44. Dlaczego tak to się dzieje? I z tego co widzę po mokrych ścianach dojdzie znowu do 72, ale tego trochę chyba nie rozumiem. Tutaj w ogóle niebieska puma to syn tego, co siedzi obok mnie. I tutaj tata mu wszystko tłumaczy, co ma robić i tak dalej. W ogóle co ciekawa sprawa, niebieska puma studiuje radiologię. Czyli taki odłam medycyny. Więc albo sobie dorabia, albo z tym widzi przyszłość, różnie bywa. Dobra, słuchajcie, śluza się kolejna zamyka. Śluza się zamyka. Śluza! Człowieku, chodź tutaj. Tu! Co? Sera. Foto. Możesz nagrywać kawałek. Tak z 10 sekund. No. Powiedz kiedy. Chwila, jeszcze czekaj, chwila. Start. Wezmę inny obiektyw, będzie dużo lepiej widać. No,
możesz mi zdjęcie porobić. Teraz zdjęcie. No. Czekaj. To jest zamykające się ślusy. Czekaj. O, właśnie. O, tak zrób. Powrotów nie będzie. Co tu się dzieje u was? Z tego co wiemy, to tak, to są 3 śluzy. Jesteśmy teraz w drugiej, więc przed nami jeszcze trzecia. Muszę wziąć trochę flagi do tej kierownicy. Co ty robisz? A, tam wyszukasz. Czekaj, bo ja tego nie rozumiem, że ty mi to wytłumaczysz. Co? Bo jest tak, że tam dopłynęliśmy do 72 stóp. No. W momencie, kiedy wpłynęliśmy tutaj, to poziom wody był na 44 stopach. No. Dlaczego tak? Jakby woda... To jest druga śluza. to No jest tak, druga ale my byliśmy na tym samym poziomie. Wiesz, o co chodzi? Czy ta śluza jest po prostu płytsza, czy co? Nie wiem. Może to jest mniejsza śluza, tamta była największa chyba. Tak mi się wydaje, nie jestem pewien. Dlaczego ta jest mniejsza niż tamta, tak? Nie, no w sensie dlaczego... Może to właśnie chodzi o dno. No, tak czy siak znowu będziemy się podnosić pewnie do 72 metrów. Ale wiesz, o co chodzi? Byliśmy przed chwilą na 72 metrach, nie? Stopach. Tak, przepraszam, na stopach. No. Wpłynęliśmy do tej śluzy i nagle zrobiło się 44. I znowu będziemy znowu na 72. A my będziemy... Nie, my będziemy wyżej względem tamtej śluzy, więc nie jesteśmy na poziomie 72. Każda śluza ma własną miarę chyba, tak? No ale ty nie rozumiesz. Znaczy, nie wiem. Czekaj, znajdę tylko to. Nie wiem, co to jest. Słyszysz? Już. Zaraz mi powiesz, tylko skończę to robić. Dobra, już właśnie kończę wszystkie te. Dobra, tamta śluza była co? Na tamtej śluzie No. podnieśliśmy się do 72 stóp. Od ilu? Od tam 40 chyba Dobra, ileś no, było, no. no 40 chyba 2. No do 72. Wpłynęliśmy jednostajnym poziomem No. wody, No. dalej jesteśmy na 72, ale w momencie kiedy wpłynęliśmy tutaj, to na ścianie było 44. Tak, bo to już jest inna miarka. Po prostu ta śluza jest płytsza, czy o co tu chodzi? Nie płytsza. Po prostu ta śluza ma własną miarę. No tak, ale względem jakby zerowego poziomu morza my jesteśmy wyżej niż 72 już. No tak, znaczy inaczej. Jeszcze nie, bo już się podnosi. No już się podnosimy, załóżmy, tak? Już się podnosi. Wcześniej byliśmy na poziomie 72, No. czyli 22 metry nad wodą. No. Wpłynęliśmy tutaj i dalej jesteśmy 22 Taki metry, sam poziom, no. ale już się podnosimy, my będziemy do 30 załóżmy metrów. To dlaczego na ścianie jest 40? No bo ta miarka jest zupełnie... Ale to jest do dupy ta miarka, przepraszam. No, ale tak, bo ta miarka jest po prostu do tej śluzy, rozumiesz? Każda śluza ma własną miarkę, ma własną... Tak, własną ale jakby- chodzi o to, że powinna być miara też może i osobna. Ile jesteśmy rzeczywiście nad poziomem morza. Znaczy to tu jest mało istotne, bo tu najistotniejsze jest tylko w obrębie śluzy ile jesteśmy, nie? No ale ja bym Ile jeszcze chciała wiedzieć. No wiem, że byś chciała wiedzieć, ale dla obsługi kanału to jest nieistotne, że tak powiem. Dlatego też nie ma takiej informacji tutaj. Znaczy w sensie do tego uprawnień się dodają wagi. Ja rozumiem, że ty byś chciała wiedzieć, ale dla obsługi kanału to jest informacja nieistotna. Nieistotne. Dobra, idę obczaję, co tam się dzieje w ogóle u naszych ziomeczków. Tak z ciekawości, głębokość teraz na naszej sondzie pokazuje
17 metrów. A na ścianie 56 stóp. Co szukasz? No i też dodatkowo powiem, że dobijanie do bojki to też nie jest jakaś fajna sprawa. Po pierwsze nie znamy terenu, nie wiemy czy bojki są ok. A po trzecie no samo dobijanie do tego to jest takie se. No ja tego nie lubię robić. No miara do dna śluzy, być może takie rzeczywiście. Ale takie jakieś, dla mnie jest to takie, nie wiem, dziwne. Mało chyba logiczne, nie wiem. Boja ma być na jeziorze Gatun. O, sorry. Więc na jeziorze Gatun możesz sobie spojrzeć, tam będziemy się zatrzymywać gdzieś na bojce. Tak jak wam wcześniej wspomniałam, są 3 bojki właśnie wolne. Nie, się boję czegoś zimnego napić. Jest gorąco. O nie, zastało mi się. O. Opiorzysz mi to? Co? Co związać? Opiorzysz. A, pokaż? Opiorzyć. Co to jest opierzyć? No otworzyć, zawsze tak mówię przecież. No otworzyłem. Dzięki. No już teraz ja rozumiem, że chodzi o to ile wody się podnosi w danej śluzie. O, daj mi batoniki im dać, to możesz mi dać. Chcesz? No. Ale jest to jakieś takie, wiecie, ja bym chciała wiedzieć ile jestem nad poziomem względem zerowego poziomu morza, oceanu. Hans, do you want bar? Thank you. Richard, do you want? Okay, thank you. Alex, do you want? Thank you. For him. Okay, thank you. Oh, thank you. No problem. O, został mi jeden batonik, to dam syrence. John! No problem. Dobra, rozdałam batoniki. Wszystkie? Wszystkie. Nawet syrenka dostała. O ja. Naprawdę? No dałam Johnowi. A komu dałaś tam syrenki? No Johnowi. A, to jest John, tak? No kapitan, no. Gadałeś z nimi, nawet nie wiesz jak Nie, ma na tak imię? nie zapytałem się o to. Tak zaczęliśmy, wiesz, i A idź nie ty. zapytaliśmy, tylko rozmawialiśmy. Nie no, pytałeś się na początku. Tak? Tak, no skąd bym wiedział jak ma na imię, jak ja z nim nie gadałam. A, pojęcia nie mam pojęcia tam na imię. Ja tak często jak kogoś pytam jak masz na imię, ja tak mi się zapominam. A sok już jest zepsuty też jakoś. Sok jest zepsuty? Znaczy co, już tam leżał chyba ileś dni, wiesz, nawet nie Aha. przez tydzień nie leżał. On był otwarty i wiesz, Wiesz co, tu chyba nie wylewaj, bo ta woda i tak jest dość brudna, ale może nie wylewaj. no... Przecież lepiej wyciągać do zielagatu? No, Dobrze, że odsalarkę jeszcze włączyłem tam, No. a nie tutaj w tym jeziorze. nie, nic nie odłączaj. Wiesz co, tu weź. Czajnik przenieś tu. Obok ekspresu do kawy. Ja zauważyłam, że oni tutaj nie za bardzo lubią na przykład właśnie kawę pić. Właśnie najlepiej oni lubią pić Coca-Colę. Ty, a tego czekoladu jeszcze jest w zamrażarce?
O właśnie, mówiłam, że eksploduje. Och. Dziękuję Wam za wytłumaczenie, jak to jest z tymi śluzami. Po prostu dla mnie jest to jakieś takie, wiecie, dziwne. Ale już czaję, o co chodzi. No chodzi o to, że po prostu każda śluza ma swoją jakby, no nie wiem, głębokość, nazwijmy to. Pierwsza śluza jest plus 8, no plus 9 metrów, druga idzie ku górze 16,5. O, w ogóle poziom jeziora to 26 metrów nad poziomem morza. Tutaj pisze właśnie Janusz Triathlon. Australia to głównie północne te tereny. Tam się już kodek są, dobra? Z dolówki, okej? Mhm. Szczerze nie wiem, czy ta woda w jeziorze jest słodka, raczej wydaje mi się, że nie. A staruszek poszedł i nikt od niego nie chciał. O, Hans od niego wziął. Nie, nigdy O, uważaj. Nigdy Sikugar nie był tak wysoko. Nigdy. 30 metrów nad poziomem czegokolwiek nie był. Jak był na dźwigu w serwisie, to myślę, że był może, nie wiem, jakieś 2 metry nad ziemią. Śmiałam się, że nie są Europejczykami, bo nie wiedzieli, że kosz jest zawsze pod zlewem. Co? Nie wiem, Ameryka to wiesz. Trzeba powoli z wachty zejść. No nie dziwię Wam się, szczerze mówiąc, bo jest strasznie późno. Jest godzina, no już prawie w 3:30. O, ktoś mi tutaj napisał w wiadomości prywatnej, że Gatun jest słodkowodny. Ciekawe, bo w sumie to jest jezioro. No niby tak, ale wiesz, jest cały czas dostęp do słonej wody z jednej i z drugiej strony, nie? Tak. To jest ciekawe. Sprawdzimy. Na pewno staruszek weźmie, wsadzi palucha i sprawdzi. No, ktoś napisał, że uważajcie na chorobę wysokościową. No, nawet chyba... Ile ma Góra Chełmska w Koszalinie? 133 metry, 137 chyba poziom morza. 137. So how's your channel? Very good, but in Poland now is 4? For? Yes, For what? 4 at night. Why? What? Why is it important at 4? 4 p.m. AM? AM? Over there? Yes, in my country, Poland. 4 p.m. Staruszek, 4 p.m. to jest... Nie, AM. Może myli mi się to zawsze. 4 w nocy to jest AM? AM, at night. A.m. AM, yes. Down. Down is the sun is about to rise. Yeah. I think it started to get Rise up. light. It's late. The rest of your family is it over there in Poland? Yes, in Poland. Yeah. Your mom and everything? Yes. Yes. Any friends? Yeah.
Yes. Yes, you are. Now, see, All right. Christopher. All right. And you? Yes. We had people from your country. It's already, day started in Poland. It's now. Bien, eh? Okej, powoli będziemy się ruszać. 2, 3, 4. Forward, forward. Yes. Not yet, not yet. Not yet, because we... Ale on tak powiedział. Okay. You said you can steer with the wheel to try to maintain it. No powiem wam, że do pierwszej śluzy już czeka kolejny statek. A my już zaraz wjeżdżamy w ostatnią śluzę. O, przepraszam. Strzeliło mi się. Obwód zamknięty, nie ma dostępu do słodkiej wody. Co? Co? Ale 5 węzłów płyniemy. 5 węzłów płyniemy? No, taki prąd jest teraz. Wow. Jest taki, widzicie, taki prąd, że na zerowych silnikach płyniemy 5 węzłów. W sumie nie płyniemy, tylko ten statek przed nami wytwarza taki silny prąd. O, najgorzej jak ktoś jutro wstaje rano, współczuję bardzo. Bardzo dziękujemy, Marunia, i dobranoc. Ciekawostka z tą wodą, że jest słodka. Nieźle. Ile rzeczy może się nauczyć dzięki wam. O, pierwsza śluza się otwiera. Kolejny duży statek płynie. To jest cały czas jakiś ruch. Niesamowite to jest. Nie mogę się doczekać, aż wezmę prysznic, powiem wam szczerze. Tak, przed nami jeszcze jedna śluza. To jest druga, więc jeszcze trzecia. I będziemy, można powiedzieć, na jeziorze Gatun i tam będziemy się cumować. Znaczy, no, dobijać do bojki. Powiem wam, że rzeczywiście jest szansa, że zdążymy do 21, bo nawet całkiem sprawnie to idzie, a zostało jeszcze pół godziny. Dobra, teraz wam przeczytam fragment z Google'a. Każdy statek pokonujący kanał panamski jest podnoszony na wysokość około 26 metrów, a następnie opuszczany po drugiej stronie. Do tego zużywane są olbrzymie ilości słodkiej wody pochodzącej ze śródlądowych jezior. Ta słodka woda przepływa przez system śluz i bezpowrotnie jest wlewana do Oceanu Spokojnego oraz Atlantyckiego. Ciekawostka. Czyli teoretycznie teraz pod Sikugarem jest słodka woda. Jest tak brudna, że nie zamierzam tam palucha wsadzać. No. Co? Posłodzić ci? Ja tylko chodzę i szukam jedzenia. Ja mówię, że chodzę i szukam jedzenia, bo mam ochotę coś zjeść. No nie chcę im tam wyjadać. Ale
ale gdybym miała teraz... Co? No? Mam wrażenie, na styk jest. No jest ten styk, ja nie wiem, szersze statki chyba nie ma szans, nie? Ale gdybym miała parówki w lodówce, oj, podjadłabym. Czy wiecie co? Ogólnie to jedzenie, które oni przynieśli, to my możemy normalnie szamać, nie? Bo to jest jakby nasze jedzenie, my za to zapłaciliśmy. Ale no nie będę tego jadła. Chociaż w sumie... Kurde, mam dylemat teraz. Teraz właśnie o 4 rano słuchacie, jak Puma ma dylemat, czy wyżerać komuś jedzenie. O, rany boskie. There is no another gate, which is so we have 110 feet. The biggest ship that can go through is 106. Okay, so 2 So- feet each side reserve. Yeah. Czyli nie wszystkie statki mogą przepłynąć panamskie. But we Niesamowite. have a new set of locks, which is 180. Those are Słuchajcie, jak ponad 100 lat temu budowano kanał panamski, to nie przemyślano, że będą na świecie pływać takie bydlaki. I rzeczywiście, no patrząc na Xantosa, jest dosłownie na styk. Czyli wychodzi na to, że już takie no, większe statki nie mają możliwości skrócić sobie drogę. Być może są wykorzystywane do bardziej takich okolicznych, znaczy nie okolicznych, tylko lokalnych przepraw. Nie wiem. Na przykład tak bardziej na Pacyfiku, ewentualnie na Atlantyku, ale tak, żeby przepływać z jednego do drugiego. Myślę, że przez przylądy Horna im się to nie opłaca. Czemu nikt nic nie je? Ja bym chętnie dołączyła. For example, several hours in this direction and then... Wiecie, nie, że jestem jakimś żarłokiem, tylko ja jeszcze dzisiaj nic nie jadłam w sumie. Do jedzenia, z tego co widziałam, jest ryż z kurczakiem, więc wcale bym nie pogardziła takim jedzonkiem. Dobra, przerwa na toaletę. Wiecie co? O, figofago nas żegna, dobra, ja wcale się naprawdę nie dziwię, ale oczywiście cały live będzie do obejrzenia, więc zapraszamy później i około południa będziemy dalej nadawać. Do zobaczenia na jeziorze, tak jak Paweł tutaj pisał. A my, część z Was zostaje dalej, no. Słuchajcie, poproszę może staruszka, żeby podniósł kamerę masztową, to zobaczymy może trochę więcej, co tam się dzieje. Bo on ma to w aplikacji, bo w sumie ja też mam chyba. Zaraz obczajmy. Trochę się tutaj pobawimy. Okej, dalej.
A, tylko że wy będziecie to widzieć, tak wiecie, no nie, to nie wypali. Bo wy widzicie obraz jakby, nie wiem jak to powiedzieć, no tak krzywo, nie w poziomie, tylko w pionie, tak dobrze mówię? Ja już sorry, już po prostu trochę gadam od rzeczy, że tak powiem. Więc musielibyście głowę przekręcić, bo już nie będę tutaj kombinować z ustawieniem horyzontalnym czy tam pionowym i tak dalej. O, właśnie się dowiedziałam, że Hans do nas jutro nie przypłynie, będzie inny pilot i będzie kiedy? Jutro o 7 ktoś. Słuchajcie, spróbuję. Nie krzyczcie na mnie, ale spróbuję tutaj przykombinować trochę. Więc jeżeli coś się zepsuje, to szybko naprawię, ale spróbuję, ok? I teraz zrobimy tak. Na razie jeszcze nie krzyczcie. No, chyba nie da się to tak zrobić, żeby było odwrotnie. Szukam w ustawieniach, ale chyba się... O! Jeszcze nie to, ale już wiem o co chodzi. O! Muszę w drugą stronę. Szkoda, że tu nie jest tak łatwo do tego dojść. No kurczę. Ej, no bez jaj. O! Słuchajcie, jest to takie na pół gwizdka, ale o to chodzi. Znaczy nie, że chodzi o to, żeby było na pół gwizdka, ale no widzicie mniej więcej, no widzicie w sumie kanał. O, tak przez chwilę będą takie czarne paski, ale potem wrócimy do naszego ustawienia. No właśnie zmieniam w OBS-ie, a tak jak widzicie i tak to się prezentuje, jest widok z góry. Już nie chcę tutaj kombinować, jeżeli chodzi o dobijanie obrazu do krawędzi, bo po prostu nie chcę, żeby stracić potem ten kwadracik. I potem wrócimy już, jak będziemy już gdzieś tam płynąć, to wrócimy do poprzedniego ustawienia. Na szczęście kamera masztowa ma zapis cały czas na dysk, więc będę mogła wykorzystać takie oto ujęcie w filmie, bo praktycznie nic nie nagrałam, jeżeli chodzi o kanał. Będę musiała to jakoś kombinować z kamerami, ale damy radę. Mam nadzieję, że chyba jest ok, co? Tak na razie wygląda to w miarę. Mogę wam trochę przesunąć na przykład jeszcze, o, tak po środku. O, ktoś się dobiera do kurczaka. Czy to jest moja szansa? Nie. Domknął to. O nie.
Wiecie co, chyba zostawię taki obraz, jeżeli chodzi o kamerę masztową. Czaję się kurczaka na, jak drapieżnik. No czaję się, no nie będę mówić, że nie. Tak głupio mi trochę, no. Mogłam sobie zrobić coś do jedzenia, ale już wszystko było w takim pośpiechu, w takim trybie, że... Powiem wam, tak usiadłam przed komputerem i tak czytam też przy okazji wasze komentarze, ale jakoś tak energia mi spadła, naprawdę bardzo, już taką jakąś słabość się człowiekowi robi. O, tuńczyka też jeszcze mamy w zamrażarce, jasne, że mamy. Ale no, nie, po prostu nie chce mi się za bardzo nic gotować, wiecie? Coś tam zjem, potem jakąś kanapeczkę, także na spokojnie. Ponarzekam sobie troszkę do was. Jeszcze nie trafił do oceanu tuńczyk, ale prędzej czy później na pewno trafi. Chyba płyniemy dalej, tak. Będziemy teraz luzować cumę i oni będą trzymacze lin iść, a my będziemy luzować i potem znowu to samo i tak dalej. Płyniemy już właśnie do naszego Xantosa, do ostatniej śluzy. A staruszek, bo tutaj cały czas zagaduje. Zamiast robić swoją robotę, to zagaduje. I tak o. No ale powolutku płyniemy już do przodu. Dobra, słuchajcie, jeżeli ktoś to jeszcze ogląda, to dajcie mi znać, czy wracamy do poprzedniego ustawienia z kamery masztowej, do widoku całego jachtu, czy tak jak jest teraz jest ok. To jak może ktoś mi tam odpisać, to będę wdzięczna. Oj, muszę telefon podłączyć, bo już mi zaraz padnie. A, to jest czajnik. Posłodzić ci herbatkę? Posłodzić? And also we need to
lines are slack, completely slack. So we are on our own right here. When you're going down, yes, you're doing the same thing. Then the current starts taking you. And it moves you sideways. And even when you get down to the gate, it's going to keep on pushing you. So you gotta you can't try to stop it. So because sometimes you're stopping the boat is yeah, you gotta be aware of that. No widzicie, no nie dogodzę, to właśnie nie wiem, bo ja też bym wolała chyba jak kamera masztowa obejmuje cały pokład rzeczywiście, bo widać właśnie jak tutaj pracownicy, że tak powiem, tak jak ktoś napisał, że uwijają się. Załoganci, dokładnie załoganci. Więc chyba zmienię rzeczywiście. Tylko posłodzę staruszkowi herbatkę. Yeah. They when we go home, who's gonna take care of you tomorrow, no. But it's good for you. Yeah. Co tam, lepiej wiedzieć niż nie? O, dzięki. Wiesz co powiedział? Hans powiedział... Czekaj. Daj. Hans powiedział, że jutro jak będziemy po stronie Pacyfiku w tych śluzach, to tam mogą być... Okej, Monika, trzymaj. Forward? Yeah. Yes. That's good. To co powiedział? Hans powiedział, że jak będziemy w śluzach po stronie Pacyfiku, będziemy płynąć tak jak teraz na luźnych linach, tak? Bo teraz liny są luźne, tak? Nie są przyczepione. Tak więc mogą być tam prądy, które będą nas znosić, mogą na przykład obracać łódkę, żeby być gotowym do zareagowania. Mogą po prostu być prądy, żeby być na nie gotowym, nie? Żeby w razie czego reagować, jak będziemy nas obracać, żeby, wiesz, kompensować to silnikiem, nie? A my będziemy też Tak, z nimi, no. Ale już nie z Hansem. Nie, słyszałam. Po 7 I ten statek pewnie też będzie już z innym. po 7 rano zaczynamy? Jakoś tak, no jeszcze powiedzą nam dokładnie. O, drugą kamerę na maszcie. O, za duże żądania. Dobra, słuchajcie, zmieniam tutaj obraz, także uwaga, będą przejścia. Oczywiście zawsze źle trafię, żeby to zmienić. O. I teraz w aplikacji... Gdzie jest aplikacja? Już chwila, moment, zmieniam to. Jest. Okej. Ktoś mnie woła? Ktoś mnie woła? Nie, jest okej. Okej. Dobra, także zmieniłam już. Bo rzeczywiście w sumie te kamery się dublują. Mogę jeszcze Wam zmienić tą dziobową, żeby była trochę wyżej. Więc tak też zrobię. O. I teraz macie Xantosa wyżej. I tak na tyle, tak zostawimy. No, rzeczywiście, Evergreen. Oni jedzą jedzonko. Co? Oni jedzą jedzonko. No pyta się, może ci kadzą. Ale wszystko też jest głodne. Zrobię ci coś
Co mi zrobisz? Nie wiem, ryż czy co? Kurczaczka. Jeszcze musimy tą ślubę. Ślubę? Ślubę musimy pokonać. What? La Coke? Coke? What is cook? The Coke? The A, drink? cook! Oj. Oh, maybe this is better. Cook to cola, proszę bardzo. Hans doczepił się włosów staruszka. No rzeczywiście, naprawdę nie wygląda może dobrze. Ale obiecał, że jak przepłyniemy kanał, to będziemy ścinać. It's kind of tradition that if you are looking about, you don't cut your hair. Oh yeah? No, I will cut them in Panama because only on every time I get to the new ocean, I can cut. Słuchajcie, trzecia śluza się właśnie zamknęła. Jesteśmy w trzeciej komorze. Does he cut you? Your hair? I don't know, maybe Monica or maybe I go to a hairdresser, I don't know. Right. You know how to do it. No problem, no problem. I know if they will be evenly cut, but Did you go in the city already? Here? Panama? Panama no. we Only lived Colon. 2 weeks in Colon. Oh, so you went to the Cologne city. Yeah, we Yes. lived there for 2 weeks in a hotel. We leave the boat on boat yard. The boat was on boat yard and in Two shelter. weeks. Shelter Bay? Yes, Yeah. yes. Okay. 2 weeks. So we live in the middle of Colon. Yeah. Good. Do you often visit Colon? I used to work in Cologne. Yeah. You like this city? It's nice, but it's dangerous. Dangerous? Colon is nice, ale dangerous. It's nice. It's nice. Słuchajcie, ja tak naprawdę się dziwię, że o 4 w nocy ogląda nas tak czy siak 17 osób. Naprawdę niesamowite. Czy może ktoś mi potwierdzić, czy mnie słychać, bo musiałam tutaj podłączyć odbiornik. Wdzięczna. What is this? Takie wielkie. Słychać, a jednak nie słychać. Dobra, czyli słychać, dobra. Znaczy powiem wam, że ten Xantos nie wygląda tak wcale źle, że aż na żyletki. Myślę, że jeszcze popływa kilka lat. No ale tak, no ma na pewno bardzo grubą stal. I myślę, że z odbijaczami po prostu by chociaż te lokomotywy
Ciekawostka, głębokość pod łódką 12,5 metra. And you go like Fizycznie, no bo i w sumie główną część tutaj czasu spędzają na telefonie, oglądają rolki, więc na pewno jest to bardzo fajny zarobek. Nie trudne pieniądze, że tak powiem. No dobra. Coś tu się dzieje z poziomem wody. Cumy Xantosa się mega napinają. W ogóle niesamowite jest to, że to wszystko zostało wybudowane ponad 100 lat temu. To jest coś. Dobra, wypełnia się kanał wodą znowu. when you run company, you are quite often busy because What kind of business are you? it's IT. Oh, okay. E-commerce, software. All right. All right. But I also have passive income, because during my career I bought some properties, so I rent them, So you made your own retirement, more or less. more or less. But still I run company, so I still have, I work a little bit. Sometimes more, sometimes less. Okay. But I still work. Okay, that's good. But it's not work like for somebody else that you need to work for 8 hours a day, you need to be at 8 o'clock. No. It's like I have to do every week I do. What? When do you plan to get to the Galapagos and when do you plan on leaving Galapagos? How long do you stay? Okay, so we are going to Galapagos maybe 4 days. 4 days. It's about 4 days. Okay, so you're going to stay like the 20th, 21st? What? Maybe like the 21st, 20th, 21st? I don't know. Maybe. and then you'll stay a week, 2 weeks in the Galapagos? I think 3 more 4. 3-4 weeks. Yes. And you? 10 days. 10 days only? Why? Because I still work, so I got to finish this trip out so I can get back. So you are sailing to Polynesia? Yeah? Then you go to Then I'll go back to work. America? Yeah, and then I'll come back to the boat at some point. So you leave the boat on Polynesia? Yeah. Okay. How long you be in America? Well, work is 2 months, 2 months? but then we're coming into hurricane season, so I can't really cyclone. So But you leave the boat on hard, yeah, lift? we'll lift it out, and then I might go back and do some French colony, because that's usually safe from the hurricane. Yes. So I'm gonna go back and just do a little bit. So what are you doing in America? I work in security. Security? Nice. Where are you starting the sailing? This trip? Well, I bought the boat in Florida. Where? When? 3 years ago. 3 years ago. 3 years ago. And I
did west coast of Florida, Tampa, down to the Keys, Key West, and then back to the Panhandle where I live. So, what are you have any plans or your trip with the boat? Yeah, well, my goal was to sail around the world, Sail around the world? but we'll see how that goes. Yes, yes. It's getting expensive, and you know, Very expensive. and the market in Australia is really good for boats. So, you know, I can maybe take people, or at least maybe sell it for what I can pay for. Very And I nice. talked to a guy, he bought a boat in the Med, cruised the Med, and then across the Atlantic, Caribbean, and then did the Pacific. 5 years later, he sold his boat and started to the Pacific. So you are sailing from Florida, yes? Yeah. Florida. Have you been on Caribbean? I used to work in the Eastern Caribbean on a boat, so I did that a lot. Where? In the Eastern Caribbean. Okay. I worked on Where? I worked on a luxury yacht, like 9 bedrooms, 11 bathrooms. Wow, Yeah, big. wow. And did that for 7 years. So when I left, I just went to Mexico, across the Gulf, Belize, Guatemala. Left the boat in Guatemala, went back to work, came back, Honduras, San Andreas, Providencia, and then here. And then the boat stayed here for a year, 1 year. 1 year? Yeah, In Panama? yeah. Whoa. And I hadn't been back to the boat in a year. Because I started dating somebody, and she was like, well, if you're not going anywhere on the boat, why would you leave me? And Ah, okay. why would you be here? She doesn't like the boat. She still works an older job, so she doesn't have the time. And she has a But little- do you like sailing alone? I do, but I also like having company. Yeah. I've had friends come before. One guy loved it and stayed on the boat for 2 months. Another guy came and got scared. You don't afraid? You don't afraid? Me? Yeah. No? I mean, there's not really much that having somebody else can do. Yeah. You know, I mean, and most of the people that come don't even know how to sail anyway. So, and all they do is stand watch. But do you organize some trip for money? Like you have crew or something like this? No. I mean, I can't afford to pay anybody. Huh? What? I can't afford to pay anybody. No, You know, but you know, the crew pay you. Yeah, but you know, and I thought about that, but then you like them, they like you. You know, they're paying you, so then maybe they want to do what they want to do, and then do I have to cook and clean and everything for them? I'd rather just be on my own. I told my girlfriend to stop working. I said, quit your job. But what she do? School teacher, School teacher. But what she's teaching? advanced math, Math? Nice. and But in biology. primary school or No, high school. what? High school. High school. And she has the upper math. And What is her name? Allie? Ali? And you? John. John. Sorry, John. You? Monica. Pretty name. Thank you. But yeah, I told her, I said, you know, you should stop working and come do, you know, this. And she lives in Alaska and she loves Alaska. Oh, she lives in Alaska. Yeah, Wow, it's it's like- very pretty. It is, but I'd rather But you are from Florida. Florida? Florida, beaches, Alaska, yeah, you know, it's not A my little life. conflict. And yeah. So I said, But sorry, now she is in Alaska. So how you met her? on the boat. On the boat? Yeah, she was in Honduras. Honduras? On scuba diving vacation, and I was sitting at a bar and talking to one of her friends, and she came over. Nice. We talked for about 30 minutes, and then she goes, "Scoot over." She climbed on my chair. And, So how long you are with her? it's been a year, 1 year. One? Yeah, 1 year? 1 year. I think we met in April, so April. It's so hard be alone without her? No?
understand. But I'm so used to being alone that for me it's not hard to go back. I'm sorry, how old are you? 45. 45. But I've been alone, pretty much my whole life. And I've done so many things alone. Appalachian Trail from Georgia to Maine, I've hiked that twice. Pacific Crest Trail, Mexico to Canada. Nice. I did that. Continental Divide. And I'm out there, I'm by myself. You're very experienced. Well, running from it being an adult. And yeah, it was like, well, what's next? So then I want to buy a boat and travel the world. And I love it. This is what I want to be doing. And I told her, I said, keep the house in Alaska. She owns that. So she has a house in Alaska, yes? But you have any house in Florida? House is both. Because I worked at they housed me at work. So I don't need one now. Yeah, I understand. And before I had the boat, when I wasn't working, I was Okay, so you sell the house and buy the boat? No? I didn't have a house. You don't have house. I rented my house out 10 years ago. And I bought a camper. I lived in a camper. Camper? And did that for 4 years. Camper is RV? An RV. RV, yeah. And then traveled around, did that for a while, and then started doing the job that I have now. And when I wasn't working, I just went camping. So you are now a security man, yes? But in a big company or something? Something I can't say. And you are proud of yourself? You are proud? For what, my work or? No, your life. Oh yeah, I mean, Are you happy? I'm happy. This is the most important thing in life. Yeah, and I think that right now I love the girl, but I hate the place. I hate Alaska. You hate Alaska? I hate Alaska. Why? It's cold. It's cold. The weather sucks. It's Yeah, always, Florida is very sunny. 60 days of sunshine a year. 60 days? That's it. In Florida is almost a whole year. Almost the whole year. Yeah. Where I'm from in Florida, it does get cold. It's not as cold as Alaska, but it gets cold. But you are born in Florida? Oh, I understand. So why you hate Alaska? And it's and I don't mind being cold. I just, why is it always raining? Why is this, like Colorado gets cold. But it's Colorado. sunny 330 days a year. Yes, I was in Colorado. It's beautiful. So it's got better weather. So I don't understand why Ali don't want to go to the boat on Polynesia or Well, Pacific. she'll come, but she can only do 2 weeks at a time. But I said, quit your job. Yes. I'll take care of us. I make enough money. I'll take care of us. When I go to work, you go wherever you want. You want to go back to Alaska? So what stop her? 2 things. One, she has a kid. And, Kid? Yeah, and you can't take a kid away from the dad. But one. And kid's 5 years old. 5. And the dad gives him 50%. But you know, is a lot of people sailing with kids. They are, but it's not her choice. The dad said no. Ah, okay. And so, But the kids is a boy or girl? Girl. and I love her to death, and I want to have a kid. You like her? No, I love her. She's my best buddy. And, I'm like, I want to be a full time. Okay, so her father say no way. Right now. He says, oh, it'd be cool if you could take my kid over the road. And that would be so cool. Yeah, But I miss my kid. it's amazing. And then she also doesn't want to be financially dependent upon somebody. What? She doesn't want to be dependent upon somebody for money. Understand. She's very independent. I understand her. She's the dean of her school. She's really high up. She's the number 2 person. And so she does pretty well. Still better than most people, but still she does. So is her situation for you? Yeah, she's like, I don't need a guy. I've lived on my own for 5 years. And I was like, yeah, but you don't need me. But
often, and I want it. Like I'm asking people. So I'm not saying, hey, it'd be different if she was like, hey, I don't want to work, take care of you. That's what way. But I'm asking. You know, I'm saying. I understand you. And so It's very hard the situation. problem is, after I went to work the last time, I went back to the last week, 10 days. And I was like, I'm happy at night with her. She's home from work. I'm happy with the kid. But I take the dogs for a walk. So it's no way to, I don't know how to say, she doesn't want to go any place. It's not Alaska, so she doesn't want. Well, she would if she didn't have the gear. I think she would. Ah, okay. Yes, the girl is so small, yeah. And, you know, yes, maybe kids, I can tell her. I sent her pictures of the kids. Look at all these kids in the marina. Yeah, I know sailors who has kids on the boat. So, yeah. But you know, I was telling her that I'm sorry, but you are not the father. You must understand. It's very hard, but so then I get back, I leave Alaska and I get back to the boat. And the day I get back to the boat, her dad is care about her. Oh. Maybe this is the problem. yeah. I mean, we get along fine, you know, like we have a good relationship. It might be his time when they do 1 week, he gets her a week there. But you love Ali. What's that? You love Ali. Love. I do, but I love the girl, hate the place, you know. And then I get back to the boat and I just instantly was happy. And I'm like, I'm in the salt there, I'm in the environment I love, I'm out on the boat, super happy. Wow. Okej, pogadaliśmy o życiu. Oj, powiem... Co? Właśnie Co? Powiem wam, że ludzkie historie naprawdę są co nieco przykre. O nie, Janek, budzik do pracy. Szacun, Janek, naprawdę bardzo duży szacun, nie? Ogromny szacun. Yes. When she 2023, she's having graph. Słuchajcie, przed nami ostatnia śluza. Znaczy no przed nami, już w sumie wypływamy zaraz. Zrobił się tutaj niezły młyn-wir. Pogadałam sobie z Johnem. Mówisz, że przejechałaś rowerem cały kraj. Co? Mówisz, że przejechałaś cały kraj. No, that was Bye bye. amazing. What kind of bike? Mountain? Yes, Mountain bike? yes. 2 weeks? How? 2 weeks, yes, 2 2 weeks. Nice. And I sleep in the forest. In the forest. In a while. In a tent. Hey, Monica, Yeah? I was going to ask you, remember, you know what, when you told me that you're Catholic, there's something called Jota Mejota. It's a gathering of all the young people that are Catholic. And sometimes one time they did it right here, sometimes they do it in Portugal. It's like every 4 years. You know what I'm talking about? Yeah. all the Catholic- I know this. I forgot That the was name. in the Poland, I know. In Terze- Kraków. Yeah, it was some. Yeah. And I want you to see if you know this person. She's from Poland. Do you recognize her? No? Well, she's a We girl. have 40 millions of people. 40 many? 40 millions. millions, yes. Well, she came down here for that gathering with the Pope.
back then we had Papa Francisco. Ah, okay. He was Argentinian, Yes, yes. Argentine. I know. Yeah. Because before that one, famous. before that one, we had the one from your country, right? Pope John the Pope. John. Yeah, John Paul and I II. met that girl in that gathering, you know, and the Pope came, and we had to sleep overnight right there because he was going to give a mass, and then we stayed all night, and in the morning he came back to the second mass. It's something about religion. I'm not very religious, but I'm Catholic. But when that thing came here to Panama, I don't know how to say it. I was different, you know. I kind of went into it with passion, as you said, even though I'm not so Catholic. You don't have to be Catholic or religious, you have to be spiritual. Yeah. I graduated from a Catholic school. Oh, really? like me. I am from Colegio Javier, the Jesuit type of school, you know. I know everything about it, but I don't practice as often as I should. See? To są Światowe Dni Młodzieży, chyba coś takiego. It's World Days of Young, of Youth, something like this. Like I know. That was in Poland. Yeah, they call it in JMJ. It's called Raz było w Krakowie kilka lat temu. Jornada Mundial de la Juventud. O, I don't know if you jest. heard about that. To było. Ale But it is something chyba, że that mylę. people young like you attend to, and it's very I big. understand. Yeah. In Poland, because Poland, almost 95% of people is Catholic. Yeah, 90? almost 100. 95. Almost Almost is Catholic. everyone. Okay. And we have also a very famous event. Is the what is the way of the cross? Uh-huh. You know, when you have 14 stations. Oh yeah. Yeah. 14. 14. Yeah. You say 40. 14. Via Crucis. We call it. Crucis. So usually it happens in a church when you have 14 stations, but in Poland we started something which is called Extreme Way of the Cross. Oh yeah. You heard about this? No. Okay. So There's something inside you. Jeżeli chodzi o rozmowę z Johnem, to nie wiem, czy słyszeliście jego odpowiedzi. W sumie żałuję, że nie wyłączyłam mikrofonu, bo to w sumie takie bardziej prywatne. Ale no, on dużo też sam mówił o sobie, więc po prostu byłam tak zaangażowana w rozmowę, żeby podpytać go o różne rzeczy. Więc to myślę, że to nie było aż takie bardzo przesłuchaniowe. Tym bardziej, że sam mówił dużo rzeczy. Ale następnym razem rzeczywiście powinnam wyłączyć mikrofon. Did you go through the 40 hours of flight? Is that what it takes for you? 40 hours of flight? You need to be flying 40 hours in order to get your license. Is it 40 hours? 45? 45, I believe. And then you need to take 2 flights by yourself, without instructor. Right. You are only 2 members in a plane. And this is far flight because it's from Koszalin to like you need to land on two airports. Yeah. And it's like it takes the whole day. And you did it in a 172? No, 150. Oh, 150? Yeah, because it says not 150. Yeah. 172 is bigger. It's 4 people. We have the 172 is right here. Okay. We used to have the 152 before. But they were too old. Yeah. And we retired them. It's also quite old. Yeah. Our plane in our aerodrome. Like 50 years old. You go back to it to practice. How much do you pay to practice? For 1 hour is like 400. Okay, it's like $100 for 1 hour.
Dobra, słuchajcie, Xantos nam uciekł. Powinniśmy zaraz się ruszać. I'm going to take a chance to go to the bathroom. Okay. No worries. Okej, pokaż pani. On the left. Pokaż papier i wszystko. Where? Here. Right here? Yes. All right. You know how to use it? No. Maybe you want to swim with crocodiles. No? Have you seen crocodiles here? Inside, no. Because the guy from the other boat told me that he saw a crocodile. Yeah. Yeah. We saw in the marina, Shelter Bay. Okay. Maybe tomorrow we'll see. This is the last one. Ha? Last one. Last one, słuchajcie, no jest 21:20. Czyli jutro. Powolutku do przodu. Zaraz wpływamy, ale mam włosa w buzi. Wpływamy do, gdzie? No do jeziora chyba, nie? Bo to katamary chłopak, nie? Czekaj, bo wiesz, nie chcę prywatnych rzeczy mówić tutaj. Że on napisał 2 godziny temu, czyli już była w Polsce chyba 4 rano. No nie późno to słuchać, naprawdę. Jaką koleżankę? On chyba tak mówi, on nie wie kim ty jesteś, bo on nawet, A. on prawie mnie nie widział. Powiem wam, że tutaj morale chyba spadły ostro, już też spadły mi morale. Każdy już jest zmęczony. Okay, scenario. Well, in Panama, you have people that What? 1 minute, okay? 1 minute. in Panama, in the country. Słuchajcie, czy mnie słychać? Bo teraz się dowiedziałam, że chyba mnie nie słychać. Słuchajcie, idę porozmawiać z Johnem, bo mnie wołał. Mimo wszystko przesłuchanie mu się podobało, ale idę i wyłączam mikrofon, więc nie będę teraz nadawać. Wyłączam mikrofon.
Halo, halo, czy mnie słychać? Dobra, wracamy. Słuchajcie, płyniemy teraz już bezpośrednio na jezioro Gatun, więc super. Mamy wszystkie śluzy już praktycznie za sobą. Dobra, idziemy poobczaić, co tu się dzieje. Because they have a lot of food. I teraz już jest jezioro, tak? They have turtles. They have Słuchajcie, 21 metrów pod nami. Płyniemy sobie powolutku. I generalnie za sekundę wpływamy już na jezioro. Tam widzę, że piloci świrują, jeżeli chodzi o ten duży statek. A duży statek, który był za nami, właśnie jest w śluzie, z której przed chwilą wypłynęliśmy. Więc teraz podejrzewam, że tutaj będzie woda się obniżać i ten duży statek będzie sobie wpływać w ostatnią śluzę. Z tego, co Staruszek mi mówił, to duży statek płynie, ten Xantos płynie dalej, a my zatrzymujemy się na bojce. W sumie muszę zapytać, dlaczego my nie płyniemy dalej? Co? Dlaczego my nie płyniemy dalej, tylko zatrzymujemy się na bojce? Why we can't go to the lake now, but we need to stop for the night because for the safety reason, yeah? safety. Safety. Safety is one of the reasons. The other reason is the northbound are going to start coming this way. The other boats that come north, because we're going south. Okej. So all the souths have to stop in order for the northbounds to start coming okej. up. Ale ten Xantos płynie. No, Santos also he's stopping. Santos, the big The ship. big ship? Also stops. He's going at anchor. Right Anchor, now. anchor. Yeah. Okej, understand. Dobra, czyli jednak ten duży statek też zostaje. Jest taka zasada, że teraz wszyscy sobie płyną na Atlantyk, a ci, co chcą płynąć na Pacyfik, to muszą na noc się zatrzymać. Tak to zrozumiałam. No, jeżeli chodzi o no ja też jestem taka głodna, że naprawdę, ale jeżeli chodzi o transmisję polskiej załogi na żywo przez kanał panamski, to bardzo możliwe, że jesteśmy pierwsi, chociaż tego wcale nie weryfikowałam w żaden sposób. Więc fajnie, jesteśmy pierwsi jakby, chyba. No i słuchajcie, powoli wpływamy na jezioro Gatun. Ziomkowie wychillowani i o to w tym wszystkim chodzi.
my father's house comes from the eastern side of Poland. There's something inside. Ktoś właśnie napisał, że Michał z Olą na Krystalu zrobili fajną relację, zasady i problemy. No w sumie tak pomyślałam, że fajnie by było na żywo pokazać, bo tu nie ma jakby co edytować i tak dalej, więc dosłownie tak jak jest, tak widzicie. I to jest chyba też fajne. Także fajnie, teraz muszę Staruszkowi się pochwalić, że jesteśmy pierwszą polską załogą, która robi live'a na Panamie. Słyszysz? Właśnie ludzie pisali w komentarzach, że jesteśmy pierwszą polską załogą, która zrobiła live'a z kanału panamskiego. Słyszysz? W końcu jesteśmy w czymś pierwsi. Słuchajcie, może entuzjazm nie jest wielki, ale my trochę zmęczenie już daje w kość. Ja nie żalę się absolutnie, bo u was jest tak strasznie późno, że pewnie każdy ziewa albo pije kawę już, bo w sumie 4:30. Szacun, że naprawdę mimo to jesteście i oglądacie to wszystko. Ale tak jak wspominałam kilka razy, oczywiście będzie zapisany live. Każdy będzie mógł sobie obczaić później, ewentualnie jak już naprawdę jest zmęczony, to kładźcie się. I później będziecie mogli sobie obejrzeć, bo zapiszę ten live na kanale. Czy jesteście pierwszą w Polsce i czy na świecie? No, na świecie ciężko stwierdzić, ale kurczę, możliwe. Oczywiście. Naprawdę tego nie weryfikowałam w ogóle w żaden sposób. Ale jeżeli na świecie, to by było grube coś. I co, my będziemy teraz się rozłączać? Dobra, słuchajcie, rozłączamy się z ręką, każdy płynie na swoją bojkę. No jest tutaj pięknie. Chociaż mało co widać, ale idę obczaję, co tam się dzieje. Dobra, jesteśmy już oddzielnie. To będziemy z nim jutro płynąć, tak? Bye, John! See you tomorrow! See you later! Dobra, mamy teraz płynąć za Johnem. Bueno, mi gente, vamos a preparar entonces las líneas para poder hacer el amarre y los puentes para hacer el amarre contra la boya. Usted ya la conoce, ¿verdad? La boya redonda. Debemos tener un buen espacio ahí. Ale mi się papa drze. Taka już zmęczona. Prysznic i Lulu. Jutro o 7:00. O 7:00, tak? Ktoś do nas przypłynie.
probably around 6 or 7. 6 or 7? Yeah. Jutro przypłynie ktoś o 6 albo 7. Yeah, sometimes they ask us to be Ale to jest lepiej dla was w sumie. 5 in the morning so they can bring us. Usually that's 6 something when we get here. 6:30 probably. To słuchajcie, my chyba musimy po 5 już wstać, żeby być gotowy. Żeby nas nikt nie zaskoczył. If you want, yes. If you want. You guys have a good sleep? You have a deep sleep? I don't No. like to get up early. Usually I like to sleep a little longer. Yeah, but is it easy for you to go to sleep or No. does it take time? I must take some pills. Oh yeah? Yeah. Wow. She's very Hyper. how to say What is hyper? Hyper that you're always no. on the move. No. She easily got stressed by anything. Oh yeah? No, not like this. Od zawsze mam problemy ze snem. Powiem wam, w tej ciemności znaleźć jakąkolwiek bojkę, albo cokolwiek w ogóle, to naprawdę niezłe wyzwanie będzie. Kanał był pięknie oświetlony, a teraz co? Dzicz! Tu też są krokodyle? Crocodiles are here? Yes, ma'am. Yeah. How to sleep? Well, we have a good time. They don't need people. Okay. Dobra, powoli chyba Hans szykuje się, żeby nas opuszczać. A my... Najpierw dobijemy do boi. No tak, dobijemy do boi i Hans będzie nas opuszczał. Gdziekolwiek ta boja jest, tak trochę słabo to wszystko wygląda. Ile? No dobrze, że są bojki. Mamy teraz pod sobą 26 metrów głębokości. No, musisz uważać na syrenkę. Dwadzieścia 7 prawie metrów głębokości. Do you want to sit here? No, you can sit. Thank you. I'll be sitting for a long while, going back to the city. Coming back? Going back to the city, yeah, Panama. a car. Ah, okay. First, a launch is going to pick me up, then we go in a car down Okay. to the city. Okay. So you are a pilot only on the yachts or also big ships or? No, just a small craft. Small craft. Yeah, as I said, there's 50 of us. Yeah, 50 and 50 and 400 is big. 300. 300. 300 for the big ones. Tak, właśnie Hans tutaj mówi, że jest 50 dla małych łódek, jeżeli chodzi o pilotów, a jest dla tych dużych statków jest ich 300. Także wspaniała 300 i 50.
temperatura. Jest pokazane na mapie, gdzie są te bojki? Nie ma. No. Exactamente, aparte de eso, es para trabajar todo lo que es, que también digo, para confeccionar la escalera, todo eso. Hacer los ojos, no hacer los ojos de una línea normal, ¿sabes? De gela. Niestety na mapie nie ma nic pokazane, ale dobrze, że mamy pilota i wszystko ogarniemy. Wiemy, gdzie co jest. Por lo menos esa es sintética, está la sintética y está la vegetal. Que es de algodón o de coco, varias cosas de maíz, no me acuerdo qué otra cosa más. Se hace nudo de, hay nudo de puesta izquierda y hay nudo puesta derecha. ¿Cómo es? Línea. Esta puesta izquierda y otra puesta derecha. Hay una de 3 y hay una de 4 y también tiene su nombre. Jak się czujesz? Dobra. A ty? Trochę taka. Do you have a way of turning salt water into fresh water to drink? You have a way of doing this right here? Way... A machine that you get salt Yeah, water water. maker. Water maker? Yeah. Yes, we have. Yes, I think almost every yacht in Caribbean. Yeah. Yeah. It's like a filter or something? Kind of filter. It has But we membrane, have membrane. mineralization. And it's good water when you get it finally? Is it good water? You want You to? can try. you want to Monica try? can give you some to You try. want? No? But this is just water. Just water. Just water. Same taste? You want taste? I I will give you. Better than you can buy in the shop. Yeah, it's the better. Oh, can you? You can throw away. Jesus Christ, it's like gold. You know, water is gold for us. It should be for you too, I assume. In Panama, you have water deficiency. Well, this is our business right here, and sometimes the lake starts going down Yeah. during the dry season, so okay. that's why I'm saying that. But you know, this lake also gives this Wait. lake gives water to the Ale w canal, sumie to wiesz, to jest tak, że mamy odselarkę, że nawet jak tą wodę, wiesz o co chodzi. and also for W obiegu jest. drink. For the city. Yeah, I thought about drinking water, not Right. about the water in the lake. But Yeah. It's for both. For both. So try. It's good. Any difference? It's a little bit lighter. Lighter? Co znaczy? What does it mean lighter? What is lighter? I think it's even more neutral than the regular water. Because you know, It's when, better. when you get water from your sink, from Tap. your tap, usually it has some chemicals that they put Yes, in. chlor or Yeah, something yeah. like this. This is clean water. Clean water. Water yes. maker produces almost It's good. Thanks. distilled water, distilled. So it's just H2O, hydrogen and oxygen, nothing else. Nothing else, huh? H2O. Good. But next it goes to mineralizer. So Yes, it we has have some minerals mineralization. like calcium, magnesium, Yes. sodium and so on. A gdzie jest czwarty ziomeczek? I czwarty. No, mamy 4 ziomeczków. A, gdzieś tam są. Sorry, Hans. Thank you.
Dobra, znalazłam czwartego załoganta, jest z przodu. Yeah, I see him, but these red lights are the ruins or what? Almost. So it's not any danger that we will hit the ground or something? If you don't go further, no. Okay. To the shore. Yeah. Now we are almost at the boundary of the track. The track. So, Niespotykany moment, kiedy puma zamilkła. Wiesz, po prostu oczka się zamykają troszkę. spać już? Jakoś tak, wiesz, dużo emocji dzisiaj było i trochę... Nie, raczej. Are we going 5 knots right now? Almost. Almost. Here is our Yeah, speed. they go 4.5 and we go Here, 4.8. sok. Ile oni płyną? 4.3. 4,3, a my 4,7. No musimy troszkę zwolnić. No bo słuchajcie, największym tutaj teraz wyzwaniem będzie łapanie tej bojki. Zastanawiam się, czy nie zaangażować naszych załogantów do tego. U nas już powoli dochodzi 22. Can we take a picture? Yeah, of course. Yes, no problem. Here? Ah, with us. Came out good, I think. No close eyes. Yeah, it's okay. Wonderful. Not a good light, but everyone, okay. everyone is visible. Very nice. No to jesteśmy prawdopodobnie pierwsi, fajnie. Z live'em. No, widzisz? Wiesz, czy ktokolwiek w ogóle robił live z tego Właśnie ktoś tam sprawdzał, że chyba ktoś 11 godzin nagrywał. To chyba jednak coś było nagrywane. Nie wiem. No to może drudzy światowi, ale pierwsi z Polski. Z Polski. Jak to ja powiedziałam? Z Polski. Your language from Poland, does it have a root? What's the main root word where that language comes from? Like, for instance, Spanish comes from Latin or something like that. And It's you're Slavic. Slavic? Slavic. Slavic? Yes, Slavic. Slavic. It's very difficult language. Is it? Yes, it's the most difficult. But you in the speak world. very fast. You.
Hi? You But in Poland or in Polish or English? in Polish. When I she speak when normally. she's speaking on the microphone to record, she's like I, very I think it's normal tempo. It's normal speed. normal speed for Yeah, you. in Poland it's normal. I think. I Yeah. think even I speed faster. Yes. Oh, yeah? Yes. Yes. Whoa. Nie wiem, dlaczego tak było nie. Pił, bo tak każe. So where are the boys? Boys? You see that light over there? Yeah. Okay. The green one? No, Or? the last white one. Okay. 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 Most likely we turn when we're getting to that point. Okay. Then we do a right. Okay. Here? Yes, here. Ah, It's called Navy Island. maybe. Navy. Navy as in Isla Puma! Isla Puma! I to jest życie. Słuchajcie, jest wyspa o nazwie Puma. Wszystko tutaj jest pumiaste. Isla Jaguar! Jaguar Puma. Isla Puma. Chiquita. Chiquita. Twoje ulubione banany, Chiquita. Ta. Orketa. Muszę płynąć na wyspę Puma. Koniecznie, myślałem, że to źle stałe. Jak on to powiedział? Jaka to wyspa miała być? you don't see any Navy Island? Maybe they have a name in Spanish. Puma, Jaguar. Ziomeczki mają już fajrant chyba, co? Chyba tak. Jeszcze będzie dosumowanie do ringu. Co? Jeszcze dosumowanie do ringu. Mm. See, when you are going to transit the canal, you have to prove, or at least on paper, you put that you could do at least 5 knots. 5 knots. Ah, okay. At least. And At I've- least. Yeah. And it's not your case, but you know, some occasions I've encountered people that they don't make 5 knots, and we go maybe 3 something or 4, and it takes forever. You know, you Yeah, go into yeah. the canal 4 knots. It's really forever. Some small boats or what kind of boats? Very small boats. Yeah. Some even with Outboard. outboard. Yeah. No, That's the problem. ale my płyniemy za 4. 4. We have clean bottom and new propellers, and maybe not new, but clean propellers. Hey, you were So- doing 7 easily. So- Yeah, but yes. even on if I put it's almost neutral. It's forward, but neutral in sense of not going on throttle, Right. and you still have like Almost three and a 4. half, Yeah. 3.5. Yeah. Yeah. It's good. To dlaczego my nie możemy płynąć szybciej? W sensie 5 węzłów. Dlaczego on też nie płynie 5 węzłów? When you ask why now he is going so slow. Yeah. Well, Why no, not 5 knots? well, Safety. let's say safety. Ah, okay. Let's say, but what's the real reason? The real reason, Yeah. I shouldn't tell you. No, tell us. We don't tell anybody. Well, you know, after 8 hours, Yeah. it's a different income. Ah, I Co? understand. Co? I Co? understand. I understand. Co? Yeah. Co? If they work more than 8 hours, they got paid higher income, higher Oh salary. my god. I understand. I would No. I would assume, you know. The same I- situation. I'm just assuming. Yeah, okay. The same situation was in Poland when there was a COVID, Yeah. and all the people in medical business, in public hospitals, if any patient
Słuchajcie, dobrze widzę 14 osób jeszcze nas ogląda. Jest godzina u was 5. Niesamowite to jest. Nie wiadomo, czy. W sumie jestem ciekawa, czy dopiero wstaliście co niektórzy, czy oglądacie od zera, w sensie od samego początku. To jest ciekawe. Kto jest na tyle wytrwały. Albo co niektórzy pewnie zasnęli przed telewizorem, czy tam telefonem, czy laptopem. To jest też ciekawe, który sobie przyciął komara. Muszę drzwi zamknąć w łazience. I co, jak tam? What is it? No, sit. Go ahead. Thank you. I co? Mamy tu już. A tu? Zimno mu. Did you publish in your channel that you met a guy from Panama who has a German name? Which is very strange. Yeah, very strange. That is very strange, you know. That's why I was, at the first time I was really confused. Hans? Yeah. And you are from here? So your grandfather was Switzerland? Yeah, from Switzerland. Wow. From the German part of Switzerland. Yes. Yeah. So how your father is from Panama, No, he was born in Venezuela. Venezuela. Yeah. So how it happens that you are in Panama? Well, he- Your grandparents. Do you know an accounting firm that's called Price Waterhouse? Have you heard about Price Waterhouse? Yeah, it's a big company, big Well- corporation. Well, Co to jest? Price. It's a big company like... Ale co, jakieś house'y tak budują? No, there's consulting company, something like this, yeah? Accounting. Accounting? Yeah. Maybe. Well, But the I thing- think they have also different. Yeah. My father was an accountant. Yeah, okay. He graduated from A co to that, jest? and he was working. Ciekawość. A, okej. He was working in the States for them. US? Yeah, in the States because he studied over there. Yeah. And then one day they said, "Who wants to go to Panama?" And he said, "I'll go." And he came down and he stayed here. Never went back. Okay. Amazing. Yeah. Why? He didn't have good experiences from his country. Okay, from states. What state exactly he lived? What state? Yeah. No, yeah, because Yeah, he was your in father. United States. Yeah, he was in the States. What state he He lived? did part of his when he was young. He was back in Switzerland, and then he came to Venezuela. They couldn't stand him in Venezuela, so they sent him to the States. Okay, And then what he- state? What state? I don't know. I don't know. I don't know. Because they're He never- totally different regions. He never talked too much about that, Oh. and he even kind of he was hiding that he was German, or in a way, and that he knew German. If you asked him, he knew perfect German, but he never accepted it.
Wow, są tacy, którzy oglądali od zera. Wow, wow, wow. Naprawdę szacun. Słuchajcie, przed chwilą wyłączyłam mikrofon, bo tutaj Hans opowiadał o swojej rodzinie, takich różnych rzeczach, to żeby nie było jakichś tutaj niedomówień, także staram się wyłączyć mikrofon. Rzeczywiście wtedy jak rozmawiałam z Johnem, to też powinnam to zrobić, ale no to jest wszystko na żywo i po prostu zapomniałam, nie wiem, wyleciało mi to jakoś z głowy, że jestem podłączona pod różne rzeczy. I wyszło jak wyszło, a to, że zadawałam mu takie pytania różne, przeróżne, to wynika z mojej i staruszka natury. Jesteśmy bardzo ciekawi różnych ludzi, przeróżnych przeżyć, bo ja od razu sobie kształtuję, że tak powiem, profil psychologiczny i od razu wyobrażam sobie życie danego człowieka i jest mi o wiele łatwiej zrozumieć pewne sytuacje. Więc tak to się prezentuje. Dodatkowo no też uważam, że jak rozmawiam z osobą przede wszystkim dorosłą, to każdy może powiedzieć stop, na dane tematy nie rozmawiam. A akurat rozmawialiśmy na takie tematy, że on sam z siebie chciał. No, dobra, już nie będę się tutaj tłumaczyć, jeżeli chodzi o to. Ale także w przypadku Hansa mam nadzieję, że ogarnęłam się wcześniej i wyłączyłam. Słuchajcie, teraz będziemy powoli zawijać do boi. Jest już tak bardzo ciemno. Syrenka z tego co widzę już się chyba zahaczyła tam. Dobiła do bojki. A, tu jest bojka, zobaczcie. Yeah, you like it? It's Maybe huge! Maybe you can sleep right there. Nice. Yeah. Nice vision. Ej, słuchajcie, widzicie po naszej The middle of the boat, right on the buoy. Yeah. lewej stronie, ale to jest wielkie. Ej, słuchajcie, ja myślałam, że to takie zwykłe bojunie, a to jest taka big boja. Widzicie po naszej chyba, znaczy powinniście widzieć i obczaj, czy widzicie. No widzicie po lewej stronie, jakie to jest wielkie w ogóle. Postaram się może wam pokazać jeszcze. O, teraz widzicie. Zobaczcie, jak... I to jest boja, według mnie to jest normalnie boiszcze. Ogromna. Dobra, ja nie wiem jak to... Czy ktoś w ogóle... Tak, ktoś wszedł na bojkę? Tak, dobrze widzę? Idę obczaić. Nie, to chyba taka perspektywa była dziwna. Co? Na boi dzisiaj? Yes. Monika sleeps on the boy. You like it? Yeah, very. Monika sleeps on the boy. To my będziemy tak bokiem, tak? Czy... Aha, czyli to jest nasze ostateczne ustawienie? Tak. A czemu bokiem? No tak, tu się stoi, nie wiem. Why like this or but not By side, like... not on the bow. Yeah, Monika asked, why? Because if you tied right here, you're going to be sure you're going to be here. If you tied on only one line, the boat could move and it could hit something else. And we don't want that, you know. This is We the don't- closest point, closest place to the boat. Right, Yeah. right. And you have right here 21 feet. 21 meters on No, so yes, it's 20 big. Yeah, you're good. Deep. What I was saying, if you're going to move into the channel over there, it's good. Try not to move that way. Short. Because remember, this is a lake made by man, Yeah. which means
means there are trees. There are trees okay. underneath. Okay. See, we flooded this. This was not a lake. Do you think the trees are already there? Because it's 100 years. Yeah. They're hard. now. They are standing? No, I Some really? some are After 100 years? standing. Yeah. They are not rotten. So why And they wood, remove? The wood has hardened along the years. But so I don't they're like understand. rocks. Yeah. Why they don't remove the trees? Whoa. Can you Big imagine? area. This was. Remember what you studied? Yeah. Remember a forest? Mhm. This was a forest. Yes, but why You- don't you- remove the trees and sell? Because you have to flood it. You don't have to cut the trees really. Like you need to flood it, and you need a space in the middle. You don't need to groom everything else. See, they have been grooming it little by little, but the forest is so big that you cannot just cut everything. It took, Yes, you can. well, Yes, you can. maybe you would have. Maybe you would have. Can I tell them? Sure. Oh, thank you. Dobra, ziomeczki. Dowiedziałam się właśnie ciekawej rzeczy, że pod nami... O, sorry! Będzie głośno. Pod nami jest las jakby, bo w momencie, kiedy zalewano jezioro, nie usunęli tych drzew i w sumie to mnie zaskoczyło bardzo, bo raczej w normalnych warunkach by to po prostu pousuwali drzewa i pewnie je sprzedali. Dobra. Bojka jest naprawdę wielka. Ustawiam już na poprzednie ustawienie. Kamerę tak jak była. I co? I powoli będziemy kończyć. Wow, nawet jest ktoś z Melbourne. Niesamowite. No, bojka jest naprawdę wielka. Dobra, słuchajcie, powoli będziemy odpoczywać. Idziemy chyba się z wami żegnać tak naprawdę. Bo dobiliśmy do bojki. Jesteśmy w takim położeniu, tutaj Hans mi tłumaczył, dlatego że w takim położeniu, jakim jesteśmy teraz, nie ma szans, żeby się ruszyć gdziekolwiek, a że jest tutaj taki ogromny ruch wszędzie w koło, to po prostu to jest najbezpieczniejsze ustawienie i dlatego jesteśmy burtą do tej bojki. Obok nas niedaleko jest Syrenka, tak więc jutro chyba razem sobie kawkę wypijemy po 5 rano. I tak to się prezentuje, kochani. Więc powoli. To nie jest boja mała, tylko katamaran. No, malutki nasz katamaranek. Najmniejsza laguna. O, thank you. Nawet naczynia myją, człowieku. Myją nam naczynia, to może zapytamy się, czy nie chcieliby z nami zamieszkać. Okay, so now it's what? Włączę masz nawigację, co? Wyłącz. Idziemy spać teraz. Coś tam może... To chodź, pożegnamy się do live'a, co? I will turn off the navigation lights and I will leave only the mast light. Right. Yes? Yeah. As the regulations go. Yeah, The white light is Yes, because we are staying on the warning morning. lights. We are no longer navigating. correct. Yes. Correct. But the anchor light? Anchor The light? anchor light, right? Oh, White okay. is the anchor light. 360. White. Dobra, musimy włączyć światło kotwiczne. Idziemy się z wami żegnać już. On the fridge. Monica, you see that big wall with the light? What? That big wall over there with the light? Yes. That is the new channel. New channel. Yeah, that's the one. To the Pacific. Or no, what? no, we're still on the Atlantic. The thing is, as I said, the locks where we came, those are 111 years old Yes. or more. But this is This- new canal. That is the new channel. Whoa. That was, But it's open or not? it's Or open. no? It's open. It's for the bigger ships. Ah, okay. Agua Clara. It's called Agua Clara. So when it was open? 2016. Ah, oh wow, Right. słyszałeś? The new channel over there. Yeah. You see where the lights are? And New lock. The new locks. Yeah. We use the same lake though, but we have a different set of locks, which is 180 feet. Wider, they are for bigger ships. Yeah. Amazing.
You can sleep on board, no problem. Yeah. Właśnie Hans nam tutaj powiedział, że właśnie niedawno, w sumie 10 lat temu, You know what happened to me one time? I was doing this job, and the moorings were not here. We're over there, beside the wall, a little bit further down. And I was coming with 5 guys, I think 4 or 5 guys and 1 girl. And we started talking. When we got to the moorings, the girl said, "You don't have to go if you don't want." And I said, "I'm sorry, I have to go." She invited me to stay over, but I cannot do it. You know, it's your job, it's your job. yeah. I have to go back to Panama, and when I get to the office, I have to report. Stamp or, yeah. Yeah, they take my time right there. Yeah, of course. Right. So that's the way it goes. This boat was what kind of nationality? Słuchajcie, tak jak właśnie zaczęłam mówić, bo tutaj w ogóle ktoś pisał w komentarzu, że budowa tam wyniosła chyba 5,5 miliarda z tego co kojarzę. No coś takiego było pisane. Tak, to jest, pewnie pisałeś, albo pisałaś, przepraszam, o tym nowym kanale, bo właśnie Hans powiedział, że w 16 roku otworzyli nowy kanał, który jest dla większych statków. I tak jak wcześniej mówiłam na live'ie, że większe jednostki pewnie nie przepłynęłyby. No to rozwiązali to właśnie w sumie niedawno, 10 lat temu i wybudowali nowy, więc ten ponad 100-letni jest wykorzystywany do mniejszych statków, takich, które mają 30 metrów szerokości, także i tak bydlaki. No i plus wszystkie te takie jachty jak my. Piękny jacht i wspaniała załoga. Bardzo dziękujemy, bardzo. Dobra, słuchajcie, idziemy powoli się zwijać. Jeszcze Hans nam wspomniał, że raz dostał zaproszenie od załogantki, żeby jednak został. Ale teraz czekamy właśnie, aż przypłynie po niego pilot. I wtedy pilot, no Hans odpłynie, nasza załoga zostaje. Powtórzę jeszcze się, że oni zostają na pokładzie, mają ze sobą cały ekwipunek, wszystkie śpiwory, jedzenie i tak dalej i będą spać na pokładzie. W momencie, kiedy pytaliśmy się, co z deszczem, to pilot i agent powiedział, że w ogóle mamy się tym absolutnie nie przejmować, bo my niestety nie mamy warunków, niestety, no nie mamy warunków, żeby ich wziąć na pokład, bo mamy 2 kajuty zupełnie zapełnione samym sobą, plus jeszcze 2 kajuty, które nam zostały, są zapełnione jakimiś gratami dosłownie, więc no ale tak czy siak powiedzieli, że nie ma dla nich to żadnego problemu. Więc tak to wygląda, więc tak jak mówię, oni zostają z nami na nockę i powoli kończymy ten dzionek. Muszę staruszka tam ogarnąć, żeby się z wami pożegnać ładnie. I będziemy kończyć na dzisiaj. Słuchaj, chodź, nagramy szybko, Dobra, ja tylko dobra, zatrzymam. dobra. To idź na dziób. Dobra, okay. Monika, We just want to say goodbye to our... at the mooring for 2.5 weeks in Martinique because there was no any free place in Marina. Okay, Monica wants to request Say goodbye. say goodbye. What? What? Do you want us to go over there or something, or what are you? Czy chcesz, żeby Chodź, come on, chodź. We just want to say goodbye to our viewers. Yeah, viewers, watchers. Yeah, Hey, yeah, come on. Come on. Here. You can sit here. Yes, because otherwise I would have to stay on the trampoline. Yeah, tramp is not so stable. Słuchajcie, mamy właśnie tutaj Hansa, naszego pilota dzielnego, który Our friend, our pilot. Yes, the best pilot in whole Panama. Więc tak, żegnamy się z wami w dniu pierwszym przypłynięcia. Idziemy teraz sobie spać, odpoczywać.
Jutro czeka nas kolejny dzień. Live zacznie się o wiele wcześniej, bo tak jak tutaj Hans tam wspomniał, między 6 a 7 naszego czasu, więc doliczcie sobie tam 7 godzin. Hans zawsze się śmieje, że strasznie szybko do Was mówię, ale pewnie rozumiecie, o co tu chodzi. Słuchajcie, żegnamy się. Bardzo Wam dziękujemy za oglądanie, naprawdę bardzo. W ogóle wiesz, że niektórzy są od zera tutaj, od samego początku? No niesamowite, szczególnie, że w Polsce już chyba 4 czy 5 rano. Wow, szacun dla Was ogromny. Odeśpijcie sobie, bo jutro zaczynamy wcześniej. Także dobra. Dziękujemy jeszcze raz bardzo i widzimy się jutro znowu w tym samym ustawieniu, już z innym pilotem, niestety. 7 czy która? Jakoś tak. Okej. Także pa pa! See you. Bye! Idziemy wyłączać. Thank you, Hans. Thank you, guys. Na to skór. Słuchajcie, idę wyłączać live'a. Jeszcze raz bardzo Wam dziękujemy, naprawdę bardzo. Sorry. I dajemy trochę chłopakom prywatności. Dziękuję jeszcze raz i do zobaczenia. Pa, pa!